się czasami śmieję, jak słyszę takich trenerów, którzy przez to, że kiedyś grali, to oni nagle są w stanie ci powiedzieć, no dobra, przecież jak ja grałem, to mieliśmy po 2 treningi dziennie w tejpach, a byliśmy w stanie grać, a wy narzekać. Wszystko super, tylko że wiesz, w dzisiejszej koszykówce, no to prawdopodobnie byś nie istniał. Przykład Jasona Tatuma. Zastanawiamy się, skąd się biorą kontuzje, era chicagowskich byków, porównanie na przykład teraz Boston Celtics do tej drużyny, to drużyna chicagowskich byków przebiegała o połowę mniej niż Boston Celtics. I podał przykład Jasona Tatuma, który najpierw grał playoffy, w których zdobywał mistrzostwo, jechał tam, nie wiem, to były mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie, zaraz rozpoczynał tak naprawdę sezon i w sezonie praktycznie grał do samego końca w playoffach, nie? No i dochodzi do zerwania Achillesa. Jak ty podchodziłeś do tych głosów, które w jakiś sposób obwiniały ciebie? W tej całej sytuacji ostatnich 2 lat, gdzie powiedzmy w Stali było kilka kontuzji. Wiecie, to skłamałbym, powiedział, miałem tam luz i tak dalej, bo to nie jest prawdą. Zawsze to dotyka. Jeżeli ty chcesz wnosić jakąś wartość i zajmujesz się czymś na poważnie i traktujesz to na poważnie, bo ja traktuję to na poważnie, to nie jest dla mnie przygoda, to jest moje życie i bardzo duża część mojego życia. Ja też nie jestem osobą, która nie bierze odpowiedzialności. Ja biorę odpowiedzialność i chcę ją brać jakby odpowiedzialność za to, co się dzieje, jeżeli mam rzeczywiście realny wpływ na to, ale jeżeli go nie mam, no to Witamy serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak co tydzień, Michał Michalak. I Tomek Gielo. Dzisiaj naszym gościem jest Artur Pacek. Witamy Cię, Artur. witam serdecznie, witam. Artur, jesteś obecnie trenerem przygotowania motorycznego Stali Ostrów Wielkopolski. Byłeś trenerem przygotowania w kobiecej reprezentacji Polski w siatkówce. Od kilkunastu lat prowadzisz obóz Get Better, przygotowując koszykarzy do sezonu w wakacje, na który razem z Tomkiem od wielu lat przyjeżdżamy. Dla mnie to chyba w ogóle będzie 10. rocznica w tym roku, odkąd zaczęliśmy. O, to dobrze Tak, to wiedzieć, jest- dobrze wiedzieć. To jest lekka Przypomniemy sugestia tylko poszła. naszym słuchaczom, tak, że przy okrągłej dyszce tam są takie bonusy, takie no można powiedzieć wyróżnienia dla tych zawodników, którzy wytrzymali Czyli to nie tyle. przypadek, że o tym rozmawiamy, tak? Rozumiem. Lekka sugestia, dobrze, Stąd dobrze. zaproszenie. Już chyba Paweł, Kuba Dłoniak, tak? Kilka osób Tak, było tak, wyróżnionych. Chylu? Krzysiu Sulima. Okej. Nie, Chylu Dobra. nie. A, nie. Chylu będzie musiał mieć 45 lat, jak żeby było 10 razy. Pozdrawiamy serdecznie. Tak. Tak, wracając do introduction, jesteś też autorem książek, szkoleń na temat przygotowania fizycznego. No i być może przede wszystkim jesteś współzałożycielem Skeka, gdzie razem z Mirkiem Babiarzem prowadzicie szkołę Zgadza się, przygotowania zgadza się. fizycznego. No i myślę, że można śmiało powiedzieć, że jesteś swego rodzaju autorytetem w dziedzinie przygotowania fizycznego w Polsce. Przygotowaliśmy dużo kwestii związanych zarówno z przygotowaniem fizycznym, twoją pracą, jak i aspektami mentalnymi. Także myślę, że to będzie merytoryczna rozmowa, jak i może być dość długa. Także zachęcamy Was, zostańcie z nami do końca. Tak, Możecie zapatrzcie zostawić sobie jakiegoś, kawkę, herbatkę. możecie w międzyczasie zostawić jakiegoś lajka, subika albo nawet komentarz. A tymczasem Tomek, od czego chciałbyś zacząć? Tak, ja uwielbiam zaczynać tak naprawdę od początku. Artur, gdzieś tam do ciebie przygnęła taka, można powiedzieć, łatka człowieka Tima Grovera. Osoby, z którą współpracujesz, znasz się od wielu lat, można powiedzieć twojego mentora, twojego guru. I wydaje mi się, że to jest taki bardzo ważny punkt w twoim życiu, przynajmniej z mojej perspektywy, może będziesz mógł wytłumaczyć, jak to wyglądało z twojej perspektywy, ale jak w ogóle wyglądała ta sytuacja, jak złapałeś z nim kontakt i zdecydowałeś się na ten wyjazd do Chicago, z tego co pamiętam, tak, do jego ośrodka. Attack Athletics, bo, tak. Tak, bo wydaje mi się, że to był taki przełomowy moment w twoim życiu, który potem, można powiedzieć, no, nakierunkował ci na to, co chcesz robić i robisz do dzisiaj. Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym też przywitać się ze wszystkimi i słuchaczami i osobami, które będą to oglądały. Chciałem Wam też bardzo podziękować i bardzo doceniam możliwość tego, że mogę podzielić się i swoją, no jak tutaj pierwsze pytanie padło, i lekko swoją historią, ale też wiedzą. Chciałem też powiedzieć, że bardzo doceniam to, co robicie z czystego serca. Ja zawsze bardzo kibicuję tego typu projektom i rzeczom, bo wiem na wielu płaszczyznach, ile czasami potrzeba i wyrzeczeń, i czasu, i poświęcenia, ale też ze względu na to, że
im więcej będzie tego typu rzeczy w naszym środowisku, czyli stricte jeżeli chodzi o tą koszykówkę, którą tak bardzo kochamy i jesteśmy przez tyle lat od dziecka, no to te grono osób zainteresowanych, ale też te środowisko będzie rosło i będzie coraz bardziej świadome, bo wy pokazujecie, macie inny zupełnie styl rozmowy i prowadzenia tego niż na przykład no, osoby, które są no, nie chcę tutaj w jakiś sposób tego kategoryzować czy wkładać jakieś ramy, ale mówić, że klasyczni dziennikarze, więc to jest świetne. Ja każdemu to polecam w ogóle, żeby po pierwsze podejmować się takich rzeczy, ale też żeby słuchać was i jestem, powiem to tak trochę jak starszy tata, czy tam brat, czy kuzyn, że jestem dumny z was, że to robicie i bardzo to doceniam. Tak samo myślę, że tutaj Konrad, który jest też współzałożycielem Get Better, którego też znacie i trenujecie też z nim, ma takie samo zdanie i ja bardzo trzymam kciuki i też czuję się doceniony, że znaleźliście przestrzeń, żeby gdzieś tutaj mnie to umieścić i że będę mógł trochę z wami porozmawiać, także dziękuję, podziwiam i trzymam kciuki. Trochę tak Dzięki początek. wielkie, przepraszam Artur, zanim przejdziesz do tej historii, to ja jeszcze tylko dopowiem. Dziękuję bardzo, a wydaje mi się, że też w jakiś sposób osoba pokroju ciebie, czy właśnie Konrada, która na własną rękę tworzy projekty w tym środowisku koszykarskim w Polsce, można powiedzieć troszeczkę bardziej docenia właśnie to, co mówisz, ten wkład, ile to wysiłku kosztuje, ile czasu, że też wcale nie jest takie łatwe tworzyć coś. Może można powiedzieć, wydaje mi się, że wbrew pozorom to środowisko koszykarskie w Polsce nie jest całkowicie rozwinięte, jakby mogło być. I właśnie po to tworzymy te projekty, po to tworzymy jakieś te inicjatywy, żeby to środowisko dalej rozwijać, żeby wchodzić na wyższy poziom, propagować tą koszykówkę i u najmłodszych, i u dorosłych kibiców, bo po prostu rośnie dzięki temu i renoma, i popularyzacja naszego sportu, i też Oczywiście. sam poziom, wydaje mi się, sportowy idzie do przodu. Jasne. Wracając, Tomek i Michał, do waszego pytania, czy Tomek do twojego pytania, ja wielokrotnie gdzieś tam na różnych platformach, podcastach wspominałem o tym, o tej drodze, więc ja nie wiem, czy do końca chciałbym tam się rozwijać, żebyśmy poświęcali tam nie wiadomo ile czasu, bo można to gdzieś przekierować. Ta historia była wałkowana, też czasami dużo osób mi znaczy zarzuca, nie w złym tego słowa znaczeniu, ale o, znowu gadasz o tym samym. Natomiast ja odpowiem na o tym i tylko może troszeczkę w inny sposób niż dotychczas. Ta droga moja i moja jakby znajomość z teamem jest, no to jest no niewiarygodna historia z mojej perspektywy, jeszcze patrząc na to z perspektywy młodego chłopaka, który miał tam 21-22 lata, który nic nie doświadczył, żył marzeniami i jakimiś tam w głowie swoimi przekonaniami i obrazem tego, jak chciałby, żeby jego życie wyglądało i jak mogłoby wyglądać, gdyby został tam koszykarzem i grał na poziomie gdzieś tam NBA. I to też jest taka historia, że okej, ja chodząc i grając tak samo jak wy w kosza, oczywiście ja nie mam prawa się wypowiadać i w żaden sposób porównywać, ja nigdy nie grałem na takim poziomie jak wy. Myślę, że marzyłem, żeby być na takim poziomie i móc grać w ogóle na takim poziomie jak wy. Natomiast chodząc z tą piłką do kosza na boisko, jak większość z nas, no to wyobrażałem sobie, jakby mogło to wyglądać, że będę grał w NBA i paradoksalnie w pewien sposób to dostałem, czyli mając możliwość obcowania i trenowania u Grovera, u Tima Grovera, w pewien sposób to doświadczyłem, jak wygląda profesjonalny, jak powinno wyglądać profesjonalny sport, czy też jak powinna wyglądać profesjonalnie moja praca. I myślę, że to było największą wartością i największą wachlarzem w ogóle doświadczeń, narzędzi, które ja dostałem, bo automatycznie to wypoziomowało, czy też ustrukturyzowało poziom, na którym ja chciałbym być i standardy, jakie chciałbym wyznaczać. No bo wiecie, jeżeli trafiacie do osoby, która trenowała
na tamten moment z najlepszymi koszykarzami na świecie, bo to jest bez dwóch zdań oczywiście. My możemy sobie polemizować, czy to jest tam Kobe Bryant jest lepszy od LeBrona, czy nie wiem, czy LeBron jest lepszy od Michaela Jordana, ale bez dwóch zdań to jest osoba, która trenowała najlepsze osoby na świecie. I jedną rzeczą jest to, żeby zobaczyć warsztat, zobaczyć to, jakich narzędzi on używa, trenując te osoby, a drugą rzeczą jest to, żeby zobaczyć, jakie mindset mają ci zawodnicy i czym się kierują. I myślę, że te dwie rzeczy były dla mnie największym triggerem do tego, żeby no, zająć się i być tą osobą, którą jestem w dniu dzisiejszym. I tak jak powiedziałeś bardzo słusznie, ona wytyczyła pewne standardy w mojej pracy i światopogląd, którym się posługuję, no przede wszystkim w pracy i w obszarze przygotowania fizycznego i w ogóle treningu w naszym środowisku koszykarskim. Ja do dnia dzisiejszego jestem mega wdzięczny. Oczywiście też ja mam jakby tendencję, gdzieś tam kiedyś właśnie z Michałem na ofie rozmawiałem, że teraz żyjemy w takich czasach no pogmatwanych i czasami bardzo nie fair, bo mamy dostęp do social mediów, mamy dostęp do bardzo dużej informacji, często ludzie kradną od siebie nawzajem, w ogóle nie mówiąc o tym, skąd to mają, bo to jest trochę tak, jak wy robicie podcast i teraz pojawi się dwóch kolejnych koszykarzy i będą robili dokładnie to samo, to w pewien sposób, okej, to jest, my się z tego cieszymy, bo jakby to się, te grono osób zajmujących się tym rozszerza, ale z drugiej strony jest to nie do końca w porządku, no bo może nie tyle co zabiera, ale powoduje, że czujecie się nie do końca z tym w porządku. I tak samo w mojej branży, w moim środowisku jest pełno tego, bo ten zawód do końca nie jest usystematyzowany. I ja mam pełną pokorę, pełną świadomość i pełną wdzięczność do osób, od których się uczę i że w ogóle mam możliwość się uczyć, bo to też jest jakby druga kwestia, bo czasami jest tak, że no sami wiecie, że jak chcielibyście zrobić sobie indywidualny trening z LeBronem Jamesem, no to prawdopodobnie mogło być to bardzo ciężkie do zrobienia. To tak samo w moim zawodzie, jeżeli chcecie się uczyć od bardzo dobrych trenerów, no to niestety czasami jest to bardzo ciężko, żeby to zrobić. No i nie chcę mówić, że mi się udało, bo ja żyłem marzeniami i jeżeli masz marzenia, no to tak samo jak chodziłem z piłką pod pachą i wyobrażałem sobie, że będę grał w NBA, to ja zrobiłem ten pierwszy krok. I tak samo ja tutaj zrobiłem pierwszy krok, po prostu próbując, kontaktując się i ja nawet naiwnie, bo to nawet, ja nawet nie byłem naiwny, bo będąc naiwnym, to myślał, że w ogóle on mi odpisze. Ja w ogóle nawet nie myślałem, że on mi odpisze. A on mi odpisał i w ogóle nawet później myśląc o tym, że on mi odpisze, to on mi odpowie mi na moje pytanie. On mi nie odpowiedział na moje pytanie, tylko po prostu zmiótł mnie z planszy, jak to mówi teraz młodzież, i po prostu powiedział, żebym przyjechał. I teraz kolejną rzeczą było to, że ja, możecie wierzyć czy nie, ja nigdy nie byłem no, dalej niż 20 kilometrów czy 30 kilometrów od tam rodzinnego miasta. Nie wyjeżdżałem za granicę. Tomek, byłeś w Stanach, studiowałeś w Stanach i wiesz o tym, że to jest ciężkie. Kompletnie inny Spakować świat. się, to jest Kompletnie inny inny świat, świat, tak. spakować się, wyjechać i wiesz o tym, że no, musisz się zmierzyć z wieloma rzeczami, z którymi na co dzień nie musisz się no, mierzyć. No i myślę, że to połączenie tych wszystkich rzeczy bardzo mocno mnie ukształtowało i patrząc z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczny i też jakby to jest tak mimo to, że też trochę mnie znacie, wiecie, że ja telewizji ani filmów za dużo nie oglądam i nie pogadacie, ale w takim bardziej głębszych czy filmów, tak jak na przykład Efekt Motyla, to jest trochę Efekt Motyla, bo dzięki temu możemy dzisiaj rozmawiać, bo dzięki temu poznałem takie osoby jak wy i dzięki temu możemy dzisiaj rozmawiać i gdzieś tam wymieniać się swoimi doświadczeniami i perspektywą patrzenia na życie. Ciekawą rzecz, o której wspomniałeś, jest to właśnie coś, to kopiowanie pracy kogoś innego, czy właśnie powtarzanie tego samego. Z jednej strony, tak jak się mówi, że imitowanie kogoś jest największą oznaką szacunku, że ktoś chce być taki jak ty, więc to można powiedzieć, że jest pozytywne, ale z drugiej strony przykładowo, tak teraz mi przychodzi do głowy myśl, w świecie przygotowania fizycznego, tak jak na tym się opiera twoja praca,
powielanie czegoś bez jakby znajomości, może po co i dlaczego wykonuje się dane ćwiczenie, czy dany program, czy cokolwiek innego, no może wbrew pozorom narazić jakiegoś tam, nie wiem, potencjalnych klientów na uszczerbek na zdrowiu, albo no po prostu może to być, nie wiem, no dużo pracy po nic, bo jakby no nie zna się, nie wie się kiedy, nie wie się dlaczego, po co się wykonuje dane ćwiczenie. Więc to jest na Dokładnie. pewno to w Twoim środowisku jest to wręcz można powiedzieć na jakieś zagrożenie, że to nie jest coś tylko i wyłącznie kopiowanie, dobra, trzeba to przełknąć, tylko rzeczywiście ma to wpływ na zdrowie innych ludzi. Powiedziałbym- Ostatnio wrzuciłeś taki wpis na Instastory z tym związany, bo rozumiem, że miałeś na myśli jakby całą tą branżę swoją. Możesz rozwinąć. Tak, wiecie co, to jest nawet powiedziałbym więcej, że teraz w obecnych czasach jest to nagminne i teraz trochę szerzej chciałbym na ten temat powiedzieć, pokazać wam perspektywę patrzenia na to z no, mój punkt widzenia związany z tym, no bo zobaczcie, że ja pamiętam, nie chcę brzmieć jak wiecie, no tam stary dziad, który no niedługo idzie na emeryturę, ale naprawdę było tak, że w 2009 roku ja nie miałem dostępu do internetu, ja nie miałem komputera. Telefon to pożyczałem, jak szedłem do szkoły, to pożyczałem od mamy, która miała, żeby mógł się tam skontaktować w jakiś tam sposób i mieliśmy jeden telefon na przykład na całą rodzinę i szukanie informacji było bardzo trudne. Dzisiaj te wahadło wychyliło się w drugą stronę i teraz my mamy przesyt informacji, czyli my mamy, zobaczcie, że jak spojrzycie na przykład na szkołę średnią, podstawówkę czy programy jakieś ministerialne, no to uczą nas, jak radzić sobie z dezinformacją. I paradoks jest taki, że w mojej dziedzinie jest tego bardzo dużo, bo teraz za pomocą jednego przycisku możemy skontaktować się po drugiej stronie świata z trenerem, którego śledzimy. Czasami jest nawet, no niestety, jest tak, że nawet tego nie robimy. I wydaje mi się, że różnica pomiędzy informacją a wiedzą jest bardzo ogromna, bo informacja sama sucha tobie nic nie daje, natomiast wiedza jest okraszona doświadczeniem. To jest trochę tak, jak poszlibyście do stomatologa i poprosilibyście, żeby zrobił wam, no, naprawił zęba, a on nigdy czegoś takiego nie robił, ale jest bardzo dobry z anatomii i z stomatologii. Podobnie jest w mojej branży. Moja branża dzieli się na 3 grupy osób. Pierwsza to jest właśnie osoby, które kolekcjonują informacje i one świetnie przedstawiają to na poziomie social mediów, generują piękne grafiki, no i wchodząc jak ktoś nie ma zielonego pojęcia, no to widzi, ta osoba, świetny fachowiec. Z drugiej strony mamy osoby, które korzystają tylko z doświadczenia, a nie kolekcjonują, czy też nie zbierają informacji. I to też jest pewne zagrożenie, bo my na ten moment wiemy o wiele więcej niż to było rok temu, 5 lat temu czy 10 lat temu. Pamiętajcie przykład z kreatyną. Teraz jest znowu taki viral się pojawił, że na przykład 10 lat temu było mówione, nie wiem czy o tym pamiętacie, czy też to doświadczaliście, że O kreatyna wypadanie włosów? powoduje uszkadzanie nerek. To było jakby w moim czasie, że jeżeli spożywasz za dużo kreatyny, no to jest bardzo duża szansa na to, że będziesz miał problemy z nerkami. Na dzień dzisiejszy kreatyna jest najlepiej przebadanym suplementem, z jakim mamy do czynienia na całym świecie. I wiemy o tym, że jest prawdopodobnie najbezpieczniejszym i najbardziej, wiem, że w języku polskim nie występuje taka składnia, ale najbardziej legalnym źródłem, z którego możemy czerpać w kontekście poprawiania wydajności sportowej. No i teraz zarówno jedna grupa osób, jak i druga grupa osób ma pewną braki. I teraz ta trzecia grupa trenerów to jest osoby, które starają się łączyć jedno z drugim i jest to bez wątpienia bardzo ciężkie, bo ty oprócz godzin spędzonych na sali treningowej, siłowni, boisku, ty również musisz wykonać swoją pracę i to jest ciężkie. Kolejną rzeczą jest to, że my kreujemy w dzisiejszych czasach i wiecie o tym doskonale, że tak jest, bo spotykacie się, nie jesteście już tak młodzi, jak jeszcze tam 10 lat temu, młodzi perspektywiczni, więc wiecie o tym, że życie dzisiaj kreuje, że ono ma być łatwe.
ma być szybkie, łatwe, przyjemne, tak? Czyli szybkie relacje, łatwe zdobywanie, zarabianie pieniędzy, mała doza wysiłku. No i ja śmieję się Błyskawiczne czasami. rezultaty też. Dokładnie, czyli bierzesz sobie tabletkę i chudniesz w tydzień tam 10-20 kg, wyglądasz jak Sylvester Stallone wiecie, no, przygotowujący się do filmu Rocky, tak? No i to są obrazy, które są zakrzywione i one powodują, że często trenerom wydaje się, że no to jest, wiecie, no ja napiszę sobie plan treningowy, pójdę sobie na siłownię i kończy się na tym moja praca, co wiecie sami nawet z własnej perspektywy, jest to po prostu nieprawdą. I to powoduje, że no, ten zawód jest obarczony bardzo dużym ryzykiem błędu i często ludzie też zapominają o tym, że paradoksalnie to wcale nie chodzi o mnie. Nie? Że ja swoją pracę nie wykonuję. Oczywiście ja robię dla siebie, bo ja muszę zarabiać pieniądze, muszę utrzymać swoją rodzinę. Każdy z nas ma jakiś swój background, który musi pokryć, ale to chodzi paradoksalnie o was jako sportowców, tak? Jak mówię tutaj w swoim kontekście, czyli moim zadaniem jest to, żeby pomóc Tomkowi. Czasami jest tak, to jest bardzo duży dysonans poznawczy, bo ty musisz, jak to często dużo osób mówi, schować ego do kieszeni i nie patrzysz z własnej perspektywy, bo ja na przykład lubię robić, strzelam, tak? Wyciskanie na klatkę piersiową sztangą, ale ty na przykład, Tomek, nie możesz tego robić, bo masz problemy z nadgarstkiem, hipotetycznie. No i teraz jest pewien dysonans poznawczy, bo są rzeczy, które ja bardzo lubię i one na mnie działają i na siłę my próbujemy wchodzić w nie swoje buty. No i choćby nawet w taki sposób, no ja mogę zrobić tobie krzywdę. No i robi się z tego problem. Drugą rzeczą jest to, że my nie patrzymy na kontekst, tylko patrzymy na jeden puzzle z całego obrazka. Czyli to jest a propos, to z Michałem też jakiś czas temu rozmawiałem, a propos hamowania i pracy ekscentrycznej, no bo tak naprawdę o to chodzi. Teraz ja, żeby wam nie skłamać, 3 albo 4 lata temu robiłem taką bardzo dużą publikację naukową na ten temat i robiłem z tego w ogóle jakieś tam elementy takie naukowe i tak dalej. I to było 4 lata temu. I teraz jak wejdziecie sobie na Instagram, no to w Viralu, jak zobaczycie większość drużyn, to każdy ćwiczy nad hamowaniem, czyli ćwiczenia z gumami, hamowanie, dropcatche, zeskoki i tak dalej. No i teraz, to jest dobre, ale stanowi pewne zagrożenie, jeżeli ty będziesz patrzył tylko i wyłącznie przez pryzmat danego drilla, no bo kontekst jest o wiele szerszy. Ty musisz spojrzeć na całą układankę. Też wiecie, czasami jak rozmawiamy sobie gdzieś tam, czy jak jesteśmy na Get Better i tak dalej, to pewnie zauważyliście, że mnie teoretycznie nie do końca obchodzi to, jako ty ćwiczenie robisz, tylko jak to jest ustrukturyzowane i czy to jest komplementarne z całym procesem treningowym. I daję wam tutaj teraz taki przykład. Uprawiacie koszykówkę i na przykład wyobraźcie sobie to, że przychodzi sobie, jesteście po meczu, macie dzień wolnego, przychodzimy sobie i często jest tak, że w naszym środowisku zaczyna się od treningu siłowego. No i teraz robimy trening siłowy i robimy ogromną objętość, dużą liczbę powtórzeń i teraz ty idziesz na boisko i często niektórzy trenerzy robią, że stosują grę 1 na 1. I teraz nie dość, że twój mięsień no, jest po prostu zmęczony, to nakładasz dodatkowo najcięższy stresor praktycznie z grania z koszykówkę, no i to jest bardzo proste o to, żeby jakby spowodować że ty będziesz po prostu kontuzjowany, że nie wiem, dostaniesz na przykład przeciążenie dolnego odcinka pleców, zrobisz sobie coś ze stawem kolanowym, stawem skokowym i tak dalej, i tak dalej. I teraz naszym zadaniem jest to, żeby rozumieć kontekst, że to nie do końca o to chodzi, żeby zastosować dane ćwiczenie, bo tak samo jak jest z robieniem tym ćwiczeniem z gumami, gdzie robisz dropcatche, robisz lądowania, robisz zeskoki, czyli to jest dobre, bo to ci poprawia rate of force development, to się tak bardzo ładnie mówi w moim świecie przygotowania fizycznego i to jest w pewien sposób wartościowe, ale paradoks jest taki, że ty w trakcie treningu i w trakcie meczów robisz setki razy to, czyli my poprzez trening siłowy dolewamy do tego samego wiaderka te same rzeczy. A wiemy o tym z fizyki, że istnieje coś takiego jak zmęczenie materiału, czyli jeżeli mamy most i przez ten most będzie przejeżdżało, wiecie, w określonym czasie określona liczba samochodów pod określonym tonażem, który nie jest dozwolony, to w końcu on się zawali. I podobnie jest z naszym organizmem. I ostatnia rzecz,
to jeżeli prowadzę szkolenia, jestem na jakichś wykładach, konferencjach, zawsze jedną z rzeczy, o którą proszę osoby, które są po drugiej stronie, to jest to, żeby szukać rzeczy u źródła. Bo my czasami, to jest, ostatnio miałem taką rozmowę z jednym właśnie ze swoich studentów, a propos jednej metody treningowej. Ta metoda nazywa się francuska metoda kontrastowa. No i to jest coś, co również jakiś czas temu było niesłychanie popularne, czyli to jest to, że ty wykonujesz 4 ćwiczenia pod rząd, czyli wykonujesz ciężkie ćwiczenie siłowe, wykonujesz później ćwiczenie plyometryczne, następnie ćwiczenie balistyczne i ćwiczenie z przyspieszonym fazą propulsywną, czyli też plyometryczną, i to jest niesłychanie obciążające dla układu nerwowego. I teraz twórca tej metody stworzył to dla swoich najlepszych sportowców na świecie, patrz lekkoatletów, patrz trójskoczków. Czyli osoby, które no, są prawdopodobnie jednymi, bo lekkoatleci według mnie są jednymi z najlepszych sportowców pod względem tak jakby przejawiania zdolności motorycznych. Nie wiem, czy kojarzycie, na Instagramie kiedyś chodził taki filmik, gdzie taki retro, napakowany gość z wąsem, krótkimi slipami, przeskakiwał przez bardzo wysokie płotki, wskakiwał na bardzo wysokie schody. I to jest właśnie osoba, dokładnie ta osoba, która stworzyła to, nazywa się Gilles Cometti z Francji, i on zrobił właśnie to dla swojego podopiecznego, którego właśnie opisuje i który jest widoczny na Instagramie. Więc i my później bierzemy na przykład sobie osobę, która jest entry level i ona nie ma poziomu siły mięśniowej, nie ma masy mięśniowej, i wykorzystujemy metodę, bo przeczytaliśmy, że to poprawia twoją siłę, skoczność i przyspieszenie, czyli dokładnie to, co potrzebujemy na przykład w koszykówce. I co się dzieje? My nalewamy coś na bardzo rozgrzaną patelnię i okazuje się, że co się dzieje? My po prostu to przepalamy. I no, wychodzi nam zupełnie odwrotna rzecz, która jest. Więc no niestety tak wyglądają realia, i moim zdaniem chodzi o po prostu kontekst i zrozumienie pewnych rzeczy w tej branży. Teraz zastanawiam się, słuchając tego, jak w takim razie oceniałbyś pracę trenera przygotowania fizycznego, motorycznego w klubie, czy w jaki sposób, na podstawie jakich parametrów ocenić, czy trener robi dobrą pracę? No bo jest tak wiele zmiennych, czy jesteś w stanie ocenić to jakby w oderwaniu od innych czynników? To jest świetne pytanie, bo ja też do tego dojrzewałem bardzo długo, i to na przykład mi właśnie między innymi Tim Grover mówił, o tym rozmawiałem na przykład z Alem Vermeil. Al Vermeil to jest też bardzo ciekawa historia. Al Vermeil jest trenerem, który przez kilkanaście lat pracował w Chicago Bulls i on zdobywał 6 mistrzostw NBA. To jest jedyny trener w Stanach Zjednoczonych, który ma 3 mistrzostwa: baseball, futbol i koszykówka. Nie ma drugiej takiej osoby. I śmieszne jest to, że posłuchacie na przykład podcastów, to Iver mówi, że i to jest na przykład dla mnie mega pewność siebie, i dla mnie to jest bardzo wysoka świadomość własnej osoby, bo jeżeli zapytacie się go, on miał na przykład zapytanie, a jak trenujesz z Michaelem Jordanem? A on mówi, ja nie trenowałem Michaela Jordana. Michael Jordan miał swojego trenera personalnego, czyli Tima Grovera. Więc też jest bardzo ciekawe to, że moja perspektywa patrzenia na pewne tematy zmieniała się na przestrzeni lat. Bo ja uważałem przez wiele lat, tak jak każdy kibic koszykówki, że trener przygotowania odpowiada i jakby powinien być rozliczany za wynik sportowy, za to, ile jest kontuzji. Po części tak, ale to też zaraz chciałbym o tym powiedzieć. I to, czy oni wytrzymują w 4. kwarcie do grania. Nie? No i na przykład patrząc właśnie na bardzo wąsko, no to rzeczywiście ma to sens, ale patrząc realnie, jest to bardzo duże przekłamanie i to jest brak patrzenia w sposób realny na daną sytuację. I tłumaczę już, dlaczego tak jest. No bo prawda jest taka, że ja nie powinienem być rozliczany za to, ile mam medali. No bo okej, mogę powiedzieć, no
tak na poziomie, wiecie o tym sami, jak jesteście już ileś lat w PLK, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że uda ci się, nie lubię tego słowa, coś zdobyć. Trzecie miejsce, super puchar czy mistrzostwo, tak? I jeżeli byłoby miarą czegoś takiego, no to prawdopodobnie byłoby, nie wiem, 2-3 trenerów, którzy mogliby się nazywać, że są najlepsi. Natomiast drugą rzeczą jest tak, że paradoks tej całej sytuacji jest taki, że nie ma czegoś takiego jak zawody na najlepszego trenera przygotowania fizycznego. Nie ma czegoś takiego. My nie jesteśmy, wy jesteście rozliczani za to, ile rzucacie punktów. Jest to miarodajne. Jest to w jakiś sposób w świecie ustrukturyzowane. A my lubimy mówić, o ten jest najlepszy, albo to jest. Nie ma zawodów na najlepszego trenera przygotowania fizycznego. To w ogóle nie o to chodzi, bo to wracamy do punktu wyjścia, że to nie chodzi o nas. My jesteśmy częścią, ważną częścią, ale nie jesteśmy najważniejsi. A czasami jest tak, że perspektywa się zaburza. Nie? My jesteśmy w tym drużynie supporterów, a nie liderów na takiej zasadzie. I to tak samo trener główny, tak samo zawodnicy, i to wszystko gdzieś tam powoduje, że ta grupa jest ważniejsza. I teraz wracając do tych trzech, w sensie pierwszą rzecz powiedziałem, natomiast druga rzecz kontuzje. Teraz tak, jeżeli na przykład macie osobę i sami o tym wiecie i byliście też kontuzjowani, ty Tomek miałeś fatalną kontuzję, Michał tobie się również zdarzało, no to jaki ja z mojego punktu patrzenia mam wpływ na Tomek, na twój uraz? Niestety żaden. Bardzo bym chciał, zerowy, bardzo bym go chciał mieć, ale niestety go nie mam. Druga rzecz jest taka, że jakbyście mieli mi powiedzieć, jaki jest moment najlepszy w trakcie całego cyklu rocznego na to, żeby poradzić sobie właśnie z kontuzją, która się pojawi. Kiedy jest najlepszy moment na to, żeby się rehabilitować? W trakcie całego cyklu rocznego. To jest sezon, pre-season, off-season. Jak masz na myśli to, jak przydarzy się kontuzja, tak? No off-season, jeżeli powiedziałbym, no na pewno off-season. Zazwyczaj jest tak, że Dokładnie dograj tak. do końca sezon Jasne. i potem wakacje sobie się wykurujesz. I teraz pomyślcie sobie tak, że często jest tak, bo też sami o tym wiecie, to są też, niektórzy z was to są wasi koledzy i na przykład klub podpisuje i decyduje się na podpisanie zawodnika, który musi przejść rehabilitację albo on nie jest zdolny do gry na 100%. A wiecie o tym, że w sezonie no nie możesz sobie grać meczy, no chyba, że wiadomo, no klub się zgodzi na to, tak, że jesteś tak rewelacyjny, bo też znamy takie historie, że ktoś gra sobie mecz i później cały tydzień nie trenuje, albo jest na tyle dobry, że na przykład trener pozwala mu trenować od środy, tylko żeby coś tam przetrenował i żeby grał. Ale to nie jest najlepszy moment. I często jest tak, że na przykład w klubach podpisują zawodników teoretycznie w okazyjnych pieniądzach, który na przykład z powodów zdrowotnych nie jest w stanie. No i teraz taka osoba, że wiemy o tym, że największym predyktorem kontuzji jest twoja poprzednia kontuzja. Czyli jeżeli byłeś kontuzjowany albo nie byłeś wyleczony, no to istnieje bardzo duża szansa na to, żeby znowu być kontuzjowany. No i teraz ty czasami próbujesz jakby, no wiem sam to po sobie, tak, że próbujesz ratować daną osobę, ale to nie jest najlepszy moment na to, żeby ją ratować, bo to nie jest moment na to, kiedy musisz trenować czasami 2 razy dziennie, spędzasz 4 godziny i tak dalej i często musisz stosować jakieś rzeczy zapobiegawcze albo rzeczy, które nie do końca nie będą tak działały wtedy, kiedy ty będziesz w ogóle uwolniony od gry w koszykówkę. I niestety też czasami tak się zdarza. I to jest, uważam, to jest jakby duży problem. Natomiast odpowiadając stricte na wasze pytanie, moim zdaniem to jest postęp, bo dla mnie bardzo ważne jest to, jak dana osoba i na przykład też wiecie, że w naszych realiach mało kto w ogóle zwraca na to uwagę i mało osób na przykład mówi o tym, ale to jest po prostu postęp. I na przykład paradoks jest taki, że to jest a propos, to jest moje własne doświadczenie z zeszłego roku, że my mieliśmy przez pre-season, grupa zrobiła ogromne postępy pod względem poziomu tkanki tłuszczowej, generalnie bycia w formie i nie przekładało się to na wygraną. Niestety, bo to też tak jest, że nie zawsze będziesz przygotował, bo te umiejętności, też rozmawialiśmy wielokrotnie, no skills beat strength, tak? Czyli po prostu zawsze ten skill, jak weźmiecie sobie Lukę Doncicia, Tak. który no wiadomo, że może jego etyka pracy i tak dalej nie zawsze jest na wyższym poziomie i weźmiecie sobie gościa, który jest w mega shape'ie, ale ma gorszy skill, no to
ta osoba będzie no, po prostu dominowała pod względem no, po prostu samych umiejętności, tak? To I to jest plus jeszcze, niezaprzeczalne. przepraszam, tylko wejdę ci słowo, jeszcze doświadczenie jest ważnym elementem, bo na przykład gdyby tylko i wyłącznie atletyzm, sukces w koszykówce opierał się na atletyzmie, no to najmłodsze drużyny odnosiłyby zawsze największe sukcesy, a dobrze wiemy, że tak nie jest i wbrew pozorom właśnie trenerzy stawiają na zawodników bardziej doświadczonych, no bo wiedzą czego się spodziewać, wiedzą co oni mogą zaprezentować, znają realia ligi, mają doświadczenie w tych właśnie ekstremalnych sytuacjach, a często, tak jak już wspomniałeś, no pojawiają się sytuacje nawet w tej naszej polskiej lidze, że zawodnicy z wysokiej półki i z doświadczeniem mogą być zawodnikami po przejściach i którzy trafiają na przykład po poważnej kontuzji do polskiej ligi i wtedy ty dostajesz zawodnika i tak naprawdę troszeczkę może być, no brzydko mówiąc, kota w worku, że pierwszego dnia po przyjeździe ty go dopiero poznajesz, na jakim tak naprawdę on jest etapie, nie wiem, przygotowania, czy on będzie już gotowy do rozpoczęcia treningów z zespołem, czy nie, ile czasu tak naprawdę ty potem dostaniesz, żeby go wdrożyć jakby żeby się wdrożył w systemy i w przygotowanie z drużyną. Jeżeli to jest na przykład transfer, tak jak w moim przypadku było, gdzie ja trafiłem do Was do Ostrowa 2 lata temu, no to ja przyjechałem po kontuzji, przyjechałem po kontuzji Damiana Kuliga, no i też przyjechałem i tak naprawdę, wiesz, nie ma czasu na to, żebym ja się wdrożył w zespół. Przyjechałem bodajże po 3 czy 4 dniach, mieliśmy pierwszy mecz i mimo, że wtedy rozmawialiśmy, że miałem sytuację, gdzie tam wyszło nam na badaniach, na testach, które robiliśmy, że miałem problem z przyczepem mięśnia czworogłowego w prawej nodze i powiedziałeś mi, że wiesz, że jakby teoretycznie siła tego mięśnia jest słabsza w jednej nodze niż w drugiej, a ja ci wspomniałem o tym, że wcześniej miałem w trakcie sezonu przeciążenie, robiliśmy zabiegi, unikałem troszeczkę wiesz, ćwiczeń, żeby nie obciążać zbytnio tej nogi, bo graliśmy co 3 dni. No i teraz właśnie, jesteś w takiej sytuacji. I teraz ty jako trener od przygotowania fizycznego jesteś w bardzo trudnym położeniu, no bo mamy o tyle dobrze, że my mieliśmy z tobą dobrą relację i byłem w stanie się z tobą dogadać, że przychodziłem na przykład wieczorem na siłownię. Dziękuję, do ciebie. Tomek. I wiesz, no ale w sensie chciałem tylko powiedzieć o tym, że przez to, że ta relacja była już wcześniej rozpoczęta, bo się znaliśmy od wielu lat, byliśmy Tak. w stanie znaleźć jakiś sposób, żeby wokół tego pracować. No ale ile razy będzie sytuacja, gdzie będzie to osoba dla ciebie kompletnie nieznana, ty jego nie znasz ani on ciebie. No i teraz ciężko jest Dokładnie. zawodnikowi na przykład zaufać świeżo poznanemu trenerowi od przygotowania, który ci mówi, dobra, słuchaj, no musimy 2 razy w tygodniu o 20 po treningach spotykać się u Dokładnie mnie tak. na siłowni, żeby jeszcze coś dodatkowo zrobić. Dokładnie tak. No to jest świetny case i rzeczywiście teraz chodzi też o skalę, bo zauważ, bo ja też taką rzecz usłyszałem, ktoś kiedyś powiedział, ale wszyscy zawodnicy są tak naprawdę już na pewnym etapie, mówiąc brzydko, rozwaleni. I ja się zgodzę z tym i wy też myślę, że się zgodzicie ze mną, że sport zawodowy, czy też sport to nie jest zdrowie. Paradoksalnie, Oddane. że to jest dokręcanie śruby, często przekręcanie tego gwintu, często śrubowanie na to, żeby no, przeskoczyć coś o milimetry kosztem bardzo dużego ryzyka. Nawet nie wiem, czy też się spotkaliście z tym, ale na przykład teraz no po prostu w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo trenerów mówi, że no nie ma czegoś takiego jak, no nie jesteś w stanie w 100% zabezpieczyć przed kontuzjami, nie ma czegoś takiego. Uniwersytet Notre Dame wydał $70 milionów na to, żeby znaleźć odpowiedź na uszkodzenie tylnej części mięśni ud. I nie znaleźli tej odpowiedzi. No i teraz ja rozumiem to, że każdy ma swoją historię, tylko też jest tak, że my podpisując, czy mając jakąś grupę zawodników i jeżeli to jesteś ty jako jednostka, to jest to do ogarnięcia, ale jeżeli jesteś ty i jest jeszcze 10 innych osób, który każdy ma jakąś swoją historię, no to wtedy to się robi niesłychanie ciężkie, a wiemy o tym, że w naszych realiach ja nie mam, inaczej, ja wypracowałem, że ja mam możliwość mieć asystenta, tak? Łukasz Wojciechowski pomaga mi, Rafał Jezierski, którzy w ostatnich latach im pomagali i dla mnie to jest niesłychana pomoc, bo my możemy rozdzielać pewną pracę i być bardziej efektywni. Ale też sami wiecie, że bardzo mało trener przygotowania motorycznego ma asystenta. To nie jest MBA, czy to nie jest college. I teraz
dokończając swoją myśl, to jest tak, że ja się zgadzam z tym, że każdy w jakiś sposób jest obarczony, ale my musimy to rozdzielić pomiędzy, wiecie, no jak jest już, okej, ktoś miał problem z kolanem, tak? Na takiej zasadzie. Okej, no jeżeli ktoś, to jest tendinopatia, która klasyczne kolano skoczka i ono często występuje w koszykówce i sami wiecie o tym, że dużo z waszych kolegów się z tym boryka, czy zawodników, z którymi ja pracowałem, ale to nie jest nic, co mogłoby zagrażać ciebie, jeżeli dobrze to prowadzisz, dobrze tym zarządzasz, wyłączenie do końca sezonu. Ale jeżeli ktoś na przykład miał zerwanego ACL-a i jest po 9 miesiącach rehabilitacji i on dołącza do drużyny, no to te ryzyko, to ten red flag jest po prostu red flagiem, a nie jest żółtym światłem. I jeżeli ja mam jednego Tomka Gielo w drużynie, no to jest trochę inaczej niż jak mam Tomka Gielo i 5 innych red flagów, z którymi musisz zarządzać. I wtedy to jest bardzo dużym jakby wyzwaniem w kontekście urazów. I ostatnią rzeczą, żeby dokończyć swoją myśl, to według mnie to jest postęp, jaki robi zawodnik w trakcie sezonu. Bo ja uważam, że, bo my też się nauczyliśmy i to jest wynikiem jakby z amerykańskiego środowiska i sportu, maintain the strength, maintain the performance, czyli utrzymywanie tak jakby zdolności. My gramy w PLK, my nie gramy 3-4 meczów i my mamy czas na to, żeby pracować, tylko musimy mądrze pracować. I ja mam wiele przykładów, gdzie zawodnicy budowali siłę w trakcie sezonu, budowali hipertroficznie. Oczywiście to też zależy od tego, ile grasz, jak wygląda kalendarz. I jesteśmy w stanie robić postęp. Druga, czysto powiedziałbym nawet, że placebo. Jak się czujesz? Bo sami wiecie, że czasami jest tak, że robisz jakąś pracę i no kurczę, nie do końca się czujesz później na boisku. Sztywny, wolny, jak to czasami z Michałem rozmawiamy, zapasy w błocie, czy bieganie w błocie, tak? I wtedy robi się pewien problem. I ja uważam, że to jest bardzo dużą miarą. I kolejną rzeczą to jest generalnie według mnie, i to jest bardzo duży problem, uważam, że w polskiej koszykówce, wśród polskich trenerów, i to nie jest żaden zarzut, bo uważam, że oni nie są od tego, czyli zarządzanie obciążeniem treningowym. Bo sami wiecie, że byliście w klubach, byliście w dobrych klubach i na tym bardzo wysokim poziomie, to często właśnie między innymi trener przygotowania motorycznego, albo jak jest jeszcze lepszy klub, to osoba tylko dedykowana do po prostu analizowania wykresów z GPS-ów, z kamer, z monitorów częstości uderzeń i bicia serca, mleczanów, whatever, w zależności od tego, jaki klub i kto jakie ma tam powiedzmy narzędzia, które używa, to taka osoba powinna zarządzać. Często jest tak, że niestety no, trener odnosi się do tego, czyli jego jedynym narzędziem jest to, jak długo trwa trening i jak ciężko ma być. I to są jakby jedyne dwa parametry. I oczywiście oni nie są też od tego, tak? No bo ich specjalizacją to jest taktyka, to jest koszykówka, rozumienie i tak dalej. I teraz takie osoby jak ja mają umożliwiać to, żeby lepiej tym zarządzać, bo tak samo jak periodyzujemy trening na siłowni, tak samo powinniśmy robić z treningiem koszykarskim i powinniśmy tym zarządzać po to, żebyś ty w dniu meczu czuł się najlepiej możliwie, jak możesz się czuć, bo oczywiście wiadomo, jeżeli gramy, Michał, jedyny z nas tutaj, tak, gra puchary, więc i on będzie grał pewnie 2 razy w tygodniu, no to te planowanie powinno być trochę inne i czasami jest tak, że ty nigdy nie będziesz się czuł w 100% świeży, ale musisz stworzyć warunki do tego, żeby czuć się jak najlepiej w danym okresie. Więc powiedziałbym, że to są te 3 rzeczy, czyli postęp, jaki robi drużyna. Drugą rzecz to jest twoje samopoczucie, czyste no, placebo i zarządzanie obciążeniem i to w jaki sposób to wygląda. Jak ktoś na przykład mówi i gada o tym, że przegrane tam, nie wiem, w ostatniej kwarcie to jest wina trenera przygotowania motorycznego, bo drużyna siadła, Zmęczenie. no to dla zmęczenie to jest takie, to jest klasyczne gadanie kibica przed koszykówką i pamiętam kiedyś, ja ostatnio mam taką, z racji tego, że teraz współpracuję z 2 piłkarzami i trochę tak w ten świat sobie gdzieś tam wchodzę, ale lubię też posłuchać, bo to jest trochę inny świat, tam jest więcej pieniędzy, są inne standardy i tak dalej. I właśnie kiedyś Tomek Haj to powiedział, że jeżeli
jakikolwiek trener w połowie sezonu mówi o tym, że jego drużyna, on odnosił się w piłce nożnej, jest źle przygotowania fizycznie, to ja zadaję pytanie, gdzie ty byłeś przez pół roku, nie? Tak. No bo przecież ty prowadzisz treningi, tak? No i sami wiecie też, że byliście na przykład w drużynach, tak, które nie mieli na przykład trenerów przygotowania fizycznego, ale treningi były tak prowadzone, że ty mimo wszystko uzyskiwałeś jakiś proces adaptacji i super kompensacji swojego organizmu, nie? Więc jakby to są takie odcienie szarości naszego świata, że tak powiem. Wiesz co, ja w tym temacie, dla mnie była w pewien sposób oświecająca rozmowa, którą odbyliśmy kilka lat temu na temat intensywności i objętości treningu, wpływu na układ nerwowy. Mówię to w tym kontekście też pod kątem ambitnych, młodych zawodników, nie tylko młodych, którzy lubią przyjść przed treningiem, lubią zostać po treningu, wykonują dodatkową pracę dla siebie, po to, żeby się rozwijać jako zawodnicy. I dla mnie na przykład to, co ty mi tłumaczyłeś ze zrozumieniem tego, jak nakładasz intensywność i objętość, jaki to powoduje właśnie potem zamulenie czasami na meczach, że są te zapasy w błocie, że pływasz, nie masz tej eksplozywności. Tak. I to takie dopasowanie sobie indywidualnie, no bo nie zawsze jesteś w stanie to zrobić, powiedzmy, przy tym, jak masz treningi drużynowe, no bo musisz wykonywać swoje obowiązki Dokładnie tak. drużynowe, ale możesz sobie takim tym mikrozarządzaniem swoim, powiedzmy, dostosować swój plan treningowy, jeżeli chcesz się rozwijać i robić więcej dla siebie, mając w głowie to, o czym właśnie będziesz mówił. Tak, to jest jakby tutaj wracając znowu o czym rozmawialiśmy na początku, to nie jest moja koncepcja, ja tego nie wymyśliłem i to jest w ogóle coś, co na poziomie sportu akademickiego w Stanach Zjednoczonych i na tym najwyższym poziomie funkcjonuje od dziesiątków lat. To jest tak zwana koncepcja high-low, którą stworzył i wymyślił, też programował Charlie Francis. Charlie Francis był trenerem Bena Johnsona i polega to na tym, żeby meczować ze sobą rodzaj stresu, bo nasz organizm rozpoznaje dwa rodzaje stresu. Pierwszy rodzaj stresu to jest stres metaboliczny, czyli jakbyśmy tutaj sobie porozmawiali, to jest trening koszykarski, który robisz bardzo długo, ale to są rzuty, jakieś elementy techniki indywidualnej, ale to trwa długo. Wtedy dochodzi do przeciążeń strukturalnych, czyli mięśnie, ścięgna, więzadła, ale to nie wpływa bardzo mocno na twój układ nerwowy. I teraz układ mięśniowy, generalnie kostny, on ma tak około, w zależności od literatury, piśmiennictwa, książki, którą sobie otworzycie, ale to jest od 6 do 8 razy większą zdolność do regeneracji niż twój układ nerwowy. Natomiast zmęczenie intensywnością to jest wszystko to, co ty robisz na maksa w określonym czasie, patrz mecz. Czyli dlatego po meczu ty czasami jesteś nawet nie tyle do końca zmęczony, tak jakby mięśniowo, tylko jesteś bardzo senny, czasami rozdrażniony, czasami masz problemy z zaśnięciem i to jest jedna z oznak, że twój układ nerwowy jest w pewien sposób przeciążony. No i teraz to jest bardzo popularny temat w obecnych czasach i ludzie, tak jakby najwybitniejsze osoby, naukowcy na świecie próbują znaleźć w ogóle odpowiedź, jak lepiej tym zarządzać, w szczególności te z NFL, NBA czy ligi baseballa, w jaki sposób zarządzać tym obciążeniem, żeby po pierwsze zmniejszyć ryzyko kontuzji, a po drugie, żeby ten performance był jak najwyższy w dniu meczu. I jest coś takiego w nauce, co nazywa się monotonią stresu. I polega to na tym, że jeżeli ty w poniedziałek robisz na przykład, przychodzisz sobie na trening i twój trening koszykarski jest długi, nie jest na wysokiej intensywności, czyli nie ma dużego, w koszykówce to będzie live game, to będzie gra 1 na 1, to może być też technika indywidualna na bardzo wysokich prędkościach, bardzo dużo przyspieszeń, hamowań. I teraz, jeżeli ten trening jest długi, a ty na siłowni robisz typowy trening ukierunkowany na siłę i moc o bardzo wysokiej intensywności, to na boisku do kosza doprowadzasz do zmęczenia metabolicznego, a na siłowni do zmęczenia neurologicznego. I mamy na kolejny dzień, czyli mamy wtorek. I teraz we wtorek trener decyduje się, dobra, mamy pierwszy dzień wprowadzający, no to teraz robimy dużo live game. I teraz koszykarsko ty doprowadzasz do zmęczenia neurologicznego,
a idziesz na przykład na siłownię i tam jest na przykład praca hipertroficzna, bardzo duża objętość, duży tonaż i powodujesz, że doprowadzasz do zmęczenia metabolicznego. I teraz idąc takim cyklem, powodujesz, że ty nie masz szansy na regenerację ani z neurologicznej odpowiedzi organizmu, ani z metabolicznej. I to jest tak zwany monotonia stresu. I dlatego bardzo dużo osób się czuje w trakcie meczu, jakby biegało w błocie. Ja sam, tak jak wam powiedziałem na początku, że ja mam bardzo duży szacunek i nigdy nie byłem na takim poziomie i nie mam prawa w ogóle się wypowiadać, ale z moich własnych doświadczeń jest to, że pamiętam jak grałem, nie byłem nigdy super ekstra atletyczny i jeden trener mówi do mnie, musisz chodzić biegać. No to ja rano robiłem siłownię, a wieczorem chodziłem biegać 10 kilometrów. I później szedłem na boisko do koszykówki i mówię, jak to jest, że ja nie mogę nikogo minąć, ani nie mogę doskoczyć do siatki. Tak, skoro Więc pracujesz tak ciężko i dajesz dokładnie siebie tak. wszystko. I teraz Charlie Francis, i to jest na tej podstawie, teraz w NBA bardzo dużo o tym mówi, są no, trenerzy ci bardziej znani, to jest Corey Schlesinger, Daniel Bowe, tak, to oni tak jakby wytaczają teraz jakieś tam trendy. Wcześniej to był Bill Foran z Miami Heat, starszy trener, Bill Burgos, Brian Du, którzy też w jakiś sposób zagłębiali się w temat, że ty musisz meczować ze sobą stres. Ja też się na przykład śmieję z tego, jak ktoś tam robi game day lift albo lifts after the game na przykład, gdzie tak naprawdę w naszych realiach PLK my nie potrzebujemy bardzo często tego. My czasami nawet nie jest to wskazane. I już tłumaczę, o co chodzi, czyli to jest tak, że meczowanie ze sobą stresu, czyli na przykład trener umawia się z tobą, że słuchaj, poniedziałek, wtorek chciałbym, żeby treningi były dłuższe, ale one nie będą intensywne. I teraz z mojej perspektywy ja powinienem dobrać podobne środki treningowe. Czyli powinienem również na siłowni zrobić, żeby to nie było, że ja będę tam, wiecie, trump bar, deadlift 300 kilo, tak, a.k.a. Damian Kulik na takiej zasadzie, tylko wiecie, no na zasadzie pełne zakresy ruchu, większa liczba powtórzeń, reps in reserve, czy tam RPE powinno być na takie, że mam 2-3 powtórzenia w zapasie, bardziej skupienie się trochę na strukturze i to powoduje, że ja po poniedziałku, czy tam wtorku, czy poniedziałku i wtorku mam szansę na regenerację tego, jeżeli ja wejdę na większą intensywność i tym samym ty zarządzając w ten sposób pozwalasz na regenerowanie się tkance i regenerowanie się układu nerwowego. Jedno z drugim jest niezaprzeczalne ze sobą połączone i musi ze sobą współdziałać. Dlatego na przykład jak osoby, które tam młodsze, które oglądają, czy też jak koszykarze, którzy będą to oglądać, widzą, że na przykład Phoenix Suns po meczu robi no, siłownię, tak, zaraz. I to nie jest dlatego, bo to jest fancy, tylko dlatego, bo następny dzień oni mają travel day, i po Travel Day grają mecz. Czyli ja nie chcę robić w Travel Day, to jest jedyny okno na przykład Chcą regeneracyjne. wykorzystać ten dzień na regenerację. Ja myślę, że Tomek, ty to na pewno, wiesz, grając w Liberty w pewien sposób to doświadczyłeś, bo też na pewnym etapie gra się w koledżu częściej i to jest twój dzień regeneracyjny, ale później masz mecz i nie masz czasu na to, żeby zrobić siłownię, więc po meczu robisz siłownię, żeby nałożyć na siebie stres, ale na następny dzień pozwolić na lepszą regenerację organizmu. A jeżeli ty byś zrobił, idziecie do domu i przed wyjazdem na przykład robimy siłownię, to ty ani nie zregenerowałeś się z jednego rodzaju stresu i na drugi dzień dokładasz znowuż powiedzmy śmieciową objętość. I na przykład też czasami jest tak, że zresztą wiesz też Michał, jak byłeś, też ci mówiłem, słuchaj, odpuść sobie trochę, nie rzucaj, bo budujesz sobie śmieciową objętość. Tak naprawdę będziesz się czuł później źle, więc lepiej sobie odpuść dzisiaj rzucanie, lepiej żebyś się zregenerował, bo tak naprawdę to ci za dużo nie da, czy ty oddasz 10 rzutów więcej z cornera, czy tych 10 rzutów więcej nie oddasz. I uważam, że na dzień dzisiejszy w profesjonalnym sporcie jest to jedna z największych takich know-how, czy też znaków zapytania, które po prostu świat sobie zadaje. Po Pytanie. części to odpowiedziałeś, ale jedno z moich pytań na dzisiaj było pytanie o to właśnie ten game day lifts, bo to właśnie podnoszenie się, robienie siłowni przed meczem. I właśnie, że może troszeczkę wyjaśnić, jaki jest cel tego. Czy celem tego jest zastąpienie jednej z siłowni
w trakcie tygodnia, czy celem jest tak naprawdę aktywacja organizmu przed samym meczem? Dwie rzeczy, Tomek. Jedna i druga rzecz. Czyli to, co powiedziałeś, jedna rzecz jest prawdziwa i druga jest prawdziwa. Tylko to, co wam też powiedziałem, my musimy patrzeć komplementarnie. Jeżeli my patrzymy tylko i wyłącznie na jedną jednostkę, no to trochę się rozmywa. Ja, patrząc z mojej perspektywy i z mojej pracy, jeżeli my graliśmy więcej meczów, mieliśmy tam, graliśmy w Lidze Mistrzów, czy mieliśmy tam FIBA Cup i graliśmy częściej, to Albo czasami okres ja playoffów. musiałem, dokładnie, ja czasami musiałem zrobić tą jednostkę treningową przed meczem albo tuż po meczu i to też powinno być, bo na przykład są zawodnicy, którzy troszeczkę lepiej reagują i sami wiecie o tym, że tuż przed meczem zrobią, a niektórzy wolą zrobić to po meczu. I to jest jakby jedną rzeczą. Drugą rzeczą jest też aktywacja układu nerwowego, bo ten efekt PAPE czy Post-Activation Potentiation jest silny i jest bardzo mocno zbadany i on działa. Czyli jednym z takich, powiedzmy, prekursorów jest Reactive Strength Index, czyli mierzony poprzez długość kontaktu czasu z podłożem i wysokość wyskoku, który generujesz. I teraz im lepsze jest RSI i lepszy jest ten parametr, tym mocniejszy jest KPI, czyli po prostu Key Performance Indicator, czyli prawdopodobnie o wiele lepiej się to przyłoży na zmianę kierunku, hamowania i tak dalej. Jest masa publikacji, jeżeli ktoś będzie zaciekawiony i wpisze sobie w ogóle ten temat, które potwierdza, że rzeczywiście wykonywanie krótkich jednostek siłowych poprawia ten parametr. I teraz jest jeden mały myk, bo to nie chodzi o to, żebyś ty zrobił sobie w formie, wiecie, jednostki treningowej, siłowej, tylko czasami to jest na zasadzie jako element rozgrzewki. Pamiętacie, że my też robiliśmy takie elementy. Rzucasz, robisz jakąś rozgrzewkę, idziemy, na przykład robimy jedną serię power cleana, jedną serię wskoków na skrzynię albo wskok, zeskok i to jest wszystko. Czyli na tym polega tak jakby ten game lift, bo chodzi o to, żeby zarządzić pomiędzy aktywacją układu nerwowego, a nie przekroczeniem linii, w której zmęczysz ten układ nerwowy. I ty musisz znaleźć środki, które spowodują, że hypujesz to, ale nie doprowadzasz do zmęczenia, czyli te wyhypowanie i podniesienie tej wydajności spowoduje, że przełoży się później na efekt ten na boisku. Więc jakby to, co powiedziałeś, to jest zarówno jedna rzecz, jak i druga, ale musimy patrzeć szeroko na cały mikrocykl. I też miałem właśnie tam jakiś czas temu rozmowę właśnie na ten temat a propos, bo to z NBA, większość rzeczy takich tego typu przychodzi do nas z NBA. Te wirale gdzieś tam w social mediach się gdzieś tam krążą i ludzie widzą to. No i na przykład Bill Burgos, który odpowiadał za Minnesota Timberwolves, on już jest teraz na emeryturze, powiedział, że w NBA zarządzają, czyli oni nie robią sobie planowania, bo ty nie jesteś w stanie planować. To jest zarządzanie w chaosie, ale robią sobie 10-dniowe sloty czasowe, w których mniej więcej podejmują decyzję, która się dzieje. Więc moim zdaniem takie zarządzanie w chaosie na realiach PLK powinno występować wtedy, kiedy gracie puchary. Kiedy grasz raz w tygodniu, no to o wiele łatwiej jest tym zarządzać. I zarówno stresem i obciążeniem, i tym, w jaki dzień i w który dzień ty będziesz rzucał jednostki treningu siłowego. I no paradoksalnie to jest o wiele bardziej skomplikowane niż by to się wydawało. Ja też czasami śmieję się, jak ktoś tam wrzuca tak jakby bez powodu. Znaczy też poznaliśmy się i wiecie o tym, że ja nie robię rzeczy, na których nie mam odpowiedzi. Raczej nie eksperymentuję, tylko chcę wiedzieć, dlaczego tak jest. I pewnie też to z tego wynika, że ja też robiłem samemu trenując masę głupich rzeczy, po prostu bez, jak to się mówi w młodzieżowym języku, bez pojmy. I oczekiwałem, wiecie, niesamowitych rezultatów. A jakby, gdzie jest ta granica, gdzie powiedzmy trenując ciężej, nie zwiększasz już swojego performance'u, tylko zwiększasz ryzyko kontuzji, no bo w naszych karierach i doświadczeniach na pewno spotkaliśmy zawodników, którzy trenowali bardzo ciężko, aż można powiedzieć przesadnie ciężko, doprowadzając się potem, może zwiększając to ryzyko kontuzji. I jak odczytać ze swojego organizmu, powiedzmy w trakcie sezonu, czy jak dociskasz się, bo chcesz stać się tym lepszym zawodnikiem zarówno na boisku, jak i na siłowni, że robisz za dużo i że to już ci nie pomaga, tylko tak naprawdę sobie szkodzisz. Wiesz co, myślę, Michał, że
Gdybym ja znał odpowiedź na to pytanie, to pewnie z wami nie siedział, tylko miałbym pewnie tam z miliard dolarów na koncie i wiecie, zaprosiłbym was na swoją wyspę. Myślę, że nie ma do końca jednoznacznej odpowiedzi. Są pewne przesłanki i są pewne klucze, może nawet nie tyle co klucze, co są pewne jakieś takie wskaźniki, którymi mniej więcej możemy tym zarządzać. W sensie jakby sprawdzać to, o czym powiedziałeś. I teraz wyobraźcie sobie, że ostatnio jest mi dosyć blisko temat z racji no tam publikacji naukowych, które gdzieś tam poczyniam i tak dalej, związane z czynnikami urazów i na przykład czynników urazu, jeżeli chodzi o ACL-a, nauka wymienia około 30. Czyli masz 30 czynników, które mają realny wpływ na to, że ty zerwiesz ACL-a albo go nie zerwiesz. Czyli mamy 30 zmiennych. Podobnie jest trochę tutaj, że my musimy też tak jakby nauczyć się no, w pewien sposób czytać nasz organizm. Jednym z rzeczy jest i którą możemy sobie tutaj sprawdzać w takich powiedzmy aparaturach pomiarowych, tylko to też jakby jest tak, że ja wiem, że wy na przykład nie zawsze chcecie być testowani, nie zawsze chcecie robić pewne rzeczy na maksa, bo albo jesteście leniwi, albo wam się nie chce, jesteście zmęczeni po meczu i jest ciężko was zmusić po prostu do pewnych rzeczy. Na przykład zwykły counter movement jump na force plate'ach wyrzuca wam 90 metrów. I jeżeli ty jesteś consistently w tym i robisz to rzeczywiście na 100% twojego zaangażowania, to ja zbierając dane mogę uzyskać jakieś powiedzmy normy, które pokażą mi, że Michał jest dzisiaj zmęczony. Ale jeżeli ty przyjdziesz i raz skoczysz na maksa, a drugi raz nie zrobisz tego, no to jest do kosza. To jest jakby jedna rzecz, to jest taka, wiecie, bardzo ideologicznie, w sensie każdy zawodnik robił pewne rzeczy na maksa, ale wiecie o tym, że tak nie jest, więc wyrzucamy to do kosza. Druga rzecz, która jest, no to jednym z największych predyktorów, no to jest zaburzenia snu. Jeżeli ty permanentnie sypiasz krócej niż 8 godzin i nauka jest z tym jasna, no to każda godzina mniej to jest około 10-15, nawet niektórzy mówią 20% większa szansa na kontuzję każdego rodzaju. Kolejną rzeczą, która jest odżywianie, nawodnienie. Tak, brak nawodnienia, no to są takie, wiecie, rzeczy, no po prostu prawdy ogólne. Z bardziej ciekawszych rzeczy, ja przez lata, na przykład jak jeszcze byłem w Rosie Rado, robiłem tak zwany tap test, to jest też właśnie na sprawdzenie układu nerwowego, czyli włączasz sobie 10 sekund i starasz się jak najszybciej palcem wystukać jak najwięcej uderzeń. Tylko też jest pewien problem, bo jest różnica, czy leżysz na przykład w łóżku, czy robisz to przy biurku. I teraz jak raz robisz to tak, a raz robisz tak, no to te normy mogą być wystrzelone i też nie do końca jest to mierzone. Kolor twojego moczu, tak, to jest kolejną rzecz. Jaki ma kolor, temperatura twojego ciała, waga. Czyli jeżeli masz fluktuacje i one są one są normalne, oczywiście, i one występują, tylko musisz znaleźć jakiś trend. To uczucie sztywności. Jeżeli widzisz, że twoje ciało jest już sztywne, dają ci oznaki bólowe, no to i to jest permanentne, no to istnieje na przykład bardzo duże ryzyko tego urazu. Więc jest to wieloczynnikowe i nie mamy jednoznacznej odpowiedzi. Ale z drugiej strony pamiętajcie też o tym i sami o tym wiecie, cechy walicjonalne. Patrzcie na Kobiego Bryanta. Tak, czyli to była osoba i to nie są historie, które są wyssane z palca, to rzeczywiście gość, który spał po kilka godzin, trenował kilkanaście lat i dopiero tam ostatnie 2-3 lata nie był w stanie grać, bo był rozwalony cały i było po prostu reanimowanie go, ale on tak przekroczył swoje możliwości mentalne i skalę tak jakby w głowie, że potrafił doprowadzać się do całkowitego wyczerpania. I myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt, bo jeżeli ktoś jest, trenuje i mi się też wydaje, że to jest troszeczkę tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Czyli jeżeli ty doprowadzasz swój organizm do zmian i robisz sobie na przykład, nie wiem, masz tydzień, zrobiłeś sobie jedną dodatkową sesję treningową. Na drugi tydzień jesteś trochę bardziej zmęczony, adoptujesz się, ale okej, dobra, czuję, że mogę zrobić więcej. Robisz drugą jednostkę, na przykład dodatkową. I znowu adaptujesz się i w ten sposób przekraczasz jakieś swoje pewne granice, gdzie jakiś czas temu
na przykład, nie wiem, przebiegnięcie 5 kilometrów dla ciebie to było bardzo ciężkie, a teraz biegasz 20 i po tym możesz sobie, wiesz, spokojnie wrócić do domu i zająć się sobą i w ogóle twoje ciało to po prostu nie odczuwa. Więc wydaje mi się, mogę w ten sposób powiedzieć, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi i jest to kwestią bardzo mocno indywidualną, bo na przykład na twoim przykładzie ja wiem o tym, Michał, że tobie ja mogłem pozwolić na więcej. Bo choćby nawet z twojego punktu tak jakby charakterologicznego i podejścia do tego, no to ty masz tą granicę przesuniętą na takiej zasadzie. Tomek to samo, tak? Ale wiecie o tym, że macie kolegów w drużynie, którzy jakby próbowaliby wejść w ten sam cykl życia, w sensie reżimu treningowego, po tygodniu by go nie było. Albo by się rozchorował, albo by się, mówiąc kolokwialnie, zmazał i powiedział, nie będę tak trenował, bo to jest za ciężko, albo by sobie coś zrobił, tak? Na zasadzie, nie wiem, naciągnął mięsień, albo skręcił staw skokowy, albo zrobił jakąś bardzo prostą rzecz, tak? Więc to też jest to, to Tomek o tym wspominał, poznanie drugiej osoby, no jest niesłychanie ważne i czasami po prostu potrzeba na to czasu, żeby wiedzieć na co można zrobić i czego nie można zrobić. Znacie Kubę Dłoniaka bardzo dobrze, też go serdecznie pozdrawiamy tutaj, w sensie ja Bardzo. go na pewno pozdrawiam, nie wiem, dlatego, więc My też. możecie wierzyć czy nie, tak samo z Konradem, my mieliśmy go, mówiąc tak kolokwialnie mówiąc, obcykanego, że my dokładnie wiedzieliśmy, jaki ma stan, jak się czuje i jakie obciążenie treningowe, ale to wynikało z tego, że my zaczynając pracę, pracowaliśmy tylko z nim i po prostu wiedzieliśmy dokładnie, w jaki sposób on czuje się w danym momencie i co możemy zrobić. I do którego momentu możemy pewne rzeczy po prostu popchać, żeby on stał się, no jakby, żeby nie było tego zagrożenia kontuzją, a żeby cały czas robił postęp. I teraz z tego co pamiętam, Kuba był chyba i w ogóle od pierwszej edycji Get Better z wami współpracował. Zgadza się, tak. No od Kuby się Tak. to zaczęło. Ja myślę powiedzieć, Tak, że on i w- jest jakby ojcem chrzestnym w ogóle Get Better. No, I w sumie on był takim, nie on, to był takim, można powiedzieć, królikiem doświadczalnym, który też potem pokazał, że praca z wami przynosi efekty, bo został królem strzelców PLK, pierwszym Polakiem, nie pamiętam od ilu lat, który dokonał tego osiągnięcia. Ale to też właśnie idealnie pokazuje to, o czym rozmawialiśmy a propos budowania tych relacji, jak zupełnie inaczej wygląda twoja praca właśnie z indywidualnymi zawodnikami, tak jak mamy kontakt my już od wielu, wielu lat, a inaczej wygląda praca twoja w klubie, gdzie co tak naprawdę 12 miesięcy pojawia ci się nowa grupa, może z kilkoma tam zawodnikami, których już wcześniej poznałeś czy coś, ale no te relacje też no, są niezmiernie ważne i to budowanie tego wzajemnego zaufania w dalszej pracy. Bo tak jak mówisz, że wy byliście w stanie przewidzieć co do Kuby wszystko, praktycznie co do dnia, w danym momencie jak się czuje, jak reaguje jego organizm. Jeżeli no nie znacie kogoś albo poznajecie go przez miesiąc, a nagle już się pojawia jakiś czy drobny uraz, czy cokolwiek innego i nie wiecie jak zareaguje ten zawodnik emocjonalnie, jak podchodzi do procesu rehabilitacji, czy jest w stanie wziąć na klatę to do jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, nie wiem, ćwiczenia, obciążenia, poświęcić trochę więcej czasu dla własnego zdrowia, no to są te takie właśnie drobne rzeczy, które potem mogą mieć ogromną różnicę w trakcie pracy w klubie. oczywiście, że tak. No to jest bez dwóch zdań. I ja myślę, że wczoraj rozmawiałem ze znajomym, właśnie z trenerem właśnie ze Stanów Zjednoczonych i myślę, że ty mógłbyś tutaj, Tomek, więcej powiedzieć, że teraz te przepisy się zmieniło, tak, że możesz zmieniać college, prawda? Tak, i to I na uważam, przykład że on jest mówi tak, ciężkie i bardzo. on na przykład właśnie mówi, Artur, a jak ty to robisz, jak wy macie, bo w Europie, że wy możecie sobie tych zawodników zmieniać. Ja podpisywałem, tam był ktoś 3 lata i ja na przykład w pierwszym roku robiłem to, w drugim roku robiłem to, w trzecim to. I teraz on mówi, że on nie wie jak ma pracować, że przez tyle lat pracował, wiesz, na zasadzie, że ktoś tam był 3 lata i teraz mówi, że no zmieniają się ci zawodnicy i mówi, że dla niego to jest w ogóle kompletnie no bardzo duże wyzwanie. I to też jest no, Tak, ciekawe. to jest ogromne wyzwanie. bardzo To jest ogromne ciekawe. wyzwanie teraz w NCAA, bo nawet legendy koszykarskie, to akurat chodzi już o trenerów koszykarskich, ale legendy koszykówki, które od kilkudziesięciu lat trenują i jakby ten sukces swój miał w tym koszykówce akademickiej, nagle świadomie decydują się przejść na emeryturę, bo mówią, że to już jest zupełnie inna gra, to jest zupełnie inny biznes, zupełnie inaczej to wygląda niż to, gdzie my byliśmy w stanie się odnaleźć
wynajdując chłopaków, rekrutując zawodników, mając na nich plan rozwoju, jakby mając to właśnie, tak jak mówisz, tą cały program przygotowany pod to, że jak ktoś wchodzi na moją uczelnię, to chcemy, żeby wyszedł za te 2, 3, 4 lata jak w jakimś tam innym, jako no, lepszy koszykarz, lepszy atleta, no wiadomo też lepszy student, ale no, w dzisiejszych czasach jest to zupełnie inne. Z jednej strony ja mam taką perspektywę w tym momencie, że ja się bardzo cieszę dla zawodników, że się pojawiają te oferty, ten NIL tak naprawdę no, rozbił bank, bo ci zawodnicy mogą teraz podpisywać ogromne kontrakty i otwiera się po prostu większy rynek, większa rywalizacja. To też wydaje mi się, że koniec końców przyniesie więcej pieniędzy do Europy, bo żeby móc rywalizować z uczelniami, będą po prostu te kluby europejskie szukały jakiegoś tam napływu pieniędzy i sponsorów, żeby móc proponować lepsze kontrakty. Ale na pewno gdzieś właśnie uciekł ten duch właśnie tego, idę na uczelnię, bo chcę jakby w jakimś miejscu, ufam tym ludziom na tyle, że chcę To jest najbliższe lata biznes poświęcić. teraz, no już po prostu. No tak. No tak, Tak. tak. A to wyglądało, Tomek, to było tak, że ty nie mogłeś zmienić uczelni. Jak to dokładnie Tak. wyglądało? Jak ja Czyli byłem- nie mogłeś zmienić w ogóle uczelni, ale Mogłeś, czekaj, to Dominik ale Olejniczak, ale Dominik Olejniczek zmieniał. I zmienił, zgadza się. Tak. Przepisy wyglądały tak. Mogłeś w trakcie pobytu na uczelni, mówię o warunkach pierwszej dywizji, mogłeś przetransferować się do innej dywizji, ale musiałeś redshirtować, czyli pauzować przez jeden sezon. Coś takiego zrobił Dominik Olejniczak. On z uczelni Drake przyszedł do uczelni Ole Miss, to już było co prawda po tym od razu jak ja odszedłem z tej uczelni i ten pierwszy rok niestety musiał pauzować. Mógł trenować z drużyną, mógł brać udział w zajęciach na uczelni, w treningach, ale nie mógł grać w meczach. I wbrew pozorom takie zmiany, mimo że wiadomo, no, zawodnik chce grać, to był moment, gdzie zawodnik wiedział, że ma rok po to, żeby naprawdę się wzmocnić fizycznie, poprawić się koszykarsko. Nie było żadnego kalkulowania, bo mam za 3 dni mecz, a tak jak sam wspomniałeś w tym sezonie akademickim. Sezon tak naprawdę trwa od listopada do marca, kwietnia, więc to jest 5-6 miesięcy, multum spotkań, wiesz, wyjazdy, przeloty i tak dalej, więc gdzieś tam no, pojawiają się te momenty, gdzie już w trakcie konferencji się gra po 2, czasami 3 mecze w trakcie tygodnia. No i na pewno, kiedy jest ten etap redshirtowania, no zawodnik jest w stanie po prostu poświęcić wszystko na ten rozwój indywidualny. I też wydaje mi się, że Dominikowi Olejniczakowi to dało bardzo dużo pod względem fizycznym. On potem na pewno już po przyjściu do Europy musiał, że tak powiem, troszeczkę jeszcze tam pracować nad tą swoją techniką indywidualną, co wydaje mi się, że teraz też zrobił ogromny postęp. Widać to było na Eurobaskecie, to jego pewność w tych, można powiedzieć, nie skomplikowanej koszykówce, ale te rzeczy, które robił naprawdę na topowym poziomie. I to mi się bardzo podobało, bo on znalazł sposób na siebie, że zamiast szukać tam jakichś kreatywnych rozwiązań, jakichś haków, nie haków, on robi najprostsze rzeczy na topowym europejskim poziomie. I to jest naprawdę droga, którą można też pokazywać innym zawodnikom, droga, w którą czasami warto zainwestować, czyli robić te proste rzeczy naprawdę na wybitnym poziomie. Wracając do tematu jeszcze tych przepisów NCAA, w moim przypadku na przykład ja byłem w stanie zmienić uczelnię z Liberty na Ole Miss, ale to się wiązało z 2 rzeczami. Pierwszą z rzeczy było to, że skończyłem pierwszy ten etap studiów, czyli ten poziom bachelora, więc ja teoretycznie powód z mojej zmiany uczelni był uwarunkowany jakby no kwestiami naukowymi, że chciałem rozpocząć studia z poziomu mastersa na innej uczelni i wtedy przepisy NCAA na to pozwalały, a druga kwestia, że trener został wyrzucony z tej mojej uczelni, z Liberty, stracił pracę i wtedy też się pojawia furtka dla zawodników, że muszą specjalne tam podanie złożyć do NCAA, czy mogą przetransferować i to jest rozpatrywane indywidualnie. Całe szczęście w moim przypadku ja nie musiałem liczyć na to, jakby rozpatrywać tego wniosku, po prostu zmieniałem uczelnię, bo kończyłem studia tego z poziomu bachelora i mogłem się przetransferować. Teraz to wygląda tak, że tak naprawdę w jednym roku jesteś tutaj, jeżeli zagrasz dobry sezon, za rok przyjdzie inna uczelnia, zaproponuje ci jeszcze więcej pieniędzy z NIL-a, idziesz tam i grasz tam. No, Więc tak naprawdę w ciągu 4 lat studiów możesz być na 4 różnych uczelniach. No to jest w ogóle zmienia postać rzeczy, nie? I gry. Niesamowite to jest. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem Cię zapytać, bo jako jeszcze względnie młody rodzic i mając 2 córki i biorąc pod uwagę, że wiemy, że słucha nas też dużo rodziców koszykarzy, chciałem Cię zapytać o trening siłowy dla dzieci, a mianowicie głównie chodzi mi o to,
w jakim wieku można rozpocząć trening siłowy i też my, jak jeszcze byliśmy młodzi, panowało takie przekonanie na temat tego, że siłownia psuje żółt, że nie urośniesz. I zastanawiam się, no rozmawialiśmy o tym też prywatnie, ale w jakim jakby wieku, jeżeli zaczynamy jakieś treningi, zajęcia dodatkowe dla dziecka 6, 7, 8, 9 lat, jakie dyscypliny sportu możemy mu zaaplikować, żeby pomóc powiedzmy przyszłej karierze, ewentualnie jakichś sportach zespołowych i jak też rodzice mogą sami pomagać dzieciom, mam nadzieję, robiąc z nimi, mam na myśli robiąc z nimi jakieś aktywności powiedzmy takie pozaszkolne we własnym zakresie, albo ewentualnie na jakie zajęcia je zapisać, żeby pomóc im w tym ogólnym rozwoju, który potem pomoże im być lepszymi zawodnikami. To jest świetny temat i to jest bardzo obszerny temat, ale ja też ostatnio się nad tym zastanawiałem, tak samo jak ty też jestem młodym rodzicem mojego Stasia i też wielokrotnie patrzę, jak on się rozwija, jakie rzeczy potrzebuje, jak się uczy, jak absorbuje w ogóle wszelkiego rodzaju bodźce z zewnątrz i często konfrontuję to z sobą i z tym, co wiem i z czym się nauczyłem. I teraz spójrz na to w ten sposób, że w sensie my powinniśmy jako rodzice spojrzeć na to w ten sposób. Dziecko wstaje rano, je śniadanie. Często to śniadanie jest na niskim poziomie i ono jest niewystarczająco wartościowe. Przyjęło się także płatki z mlekiem. Sami byśmy młodzi też jedliśmy, bo ta świadomość była troszeczkę inna przez lata. Dziecko się ubiera, wsiada do samochodu i później rodzic wiezie samochodem to dziecko do szkoły. W szkole najczęściej przez kilka godzin siedzi sobie w ławce, bo tak jest ten system szkolnictwa sformułowany. Następnie kończy zajęcia, znowu rodzic go odbiera i najczęściej wiezie na zajęcia. Czasami są to zajęcia sportowe, czasami język angielski, nie wiem, fortepian, gitara i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli jest to aktywność sportowa, to często ta aktywność sportowa jest ukierunkowana na coś i często jest to bardzo wysokowydajna aktywność fizyczna, na przykład specjalistyczna, jeżeli chodzi o piłka nożna, koszykówka, siatkówka, whatever. Ta osoba, dziecko kończy trening, wraca do domu, je kolację, odrabia lekcje i siedzi na przykład przed komputerem i gra w gry. No i teraz studiując i patrząc sobie przez ten jakby cały dzień, to jedyną aktywnością fizyczną, które to dziecko robi, no to jest przejście z domu do samochodu, na przerwach pewnie bawienie się z rówieśnikami i następnie wysoko wydajna aktywność fizyczna. I teraz porównaj sobie to, jak my byliśmy młodsi, jak wyglądało nasze życie. Czyli w jaki sposób my funkcjonowaliśmy jako dzieciaki. Często do szkoły szedłeś na piechotę. Na dworze to było raczej tak, że mama musiała cię wołać do domu, niż to, żeby mama mówiła: ej, no wyjdź Michał w końcu na dwór. I często te proporcje się odwracają. Więc my nie mamy, to się w mojej branży, mojej dziedzinie nazywa się GPP, czyli General Physical Preparation, czyli podstawowe rzeczy, podstawowa aktywność fizyczna, która w pewien sposób stymuluje tak zwane i uczy, czy też powoduje do adaptacji tak zwanej work capacity, czyli zbudowania takiej podstawowej wydajności fizycznej na bardzo niskim poziomie. I też jest w nauce, była taka publikacja bardzo szeroko prowadzona przez wiele lat na bazie NFL i futbolu amerykańskiego, gdzie było przekrojowo tam kilka tysięcy zawodników, która pokazywała, że zbyt wczesna specjalizacja, czyli jeżeli zaczynamy specjalizację od dziecka i kontynuujemy ją do późniejszych lat młodzieńczych, to z tej kilku tysięcy osób zaledwie 0,5% ma szansę na to, żeby stać się zawodowcem, a reszta osób albo wcześniej rezygnuje z uprawiania tego sportu z powodu wypalenia, albo doznaje bardzo poważnej kontuzji. I teraz my powinniśmy pozwolić być dzieciom dziećmi, czyli pozwolić robić te wszystkie rzeczy, na które dziecko powinno robić: skakać, biegać, turlać się i tak dalej, i tak dalej. I to jest
w pewien sposób forma treningu siłowego dla tego dziecka. Oczywiście trening siłowy nam się wydaje i my mamy przed oczami sztangę 200 kg, nakładamy na plecy tego dziecka i to dziecko każemy robić przysiady. To wcale tak nie jest. Dla dziecka mogą być to podpory, zwisy, przetoczenia, rzeczy, które są dla nas wydają się takie basic level, a dla dziecka są bardzo mocno stymulujące. I też jest to jedną z rzeczy, którą głowią się, no bo wiemy o tym, że tak, mamy większe nakłady finansowe na sport, mamy większą wiedzę. Wiedzy teraz jest na tyle dużo i że nigdy w dziejach ludzkości nie mieliśmy dostępu do tak powszechnie dostępnej wiedzy. A ilość urazów i poziom wypalenia jest ogromny. Kolejną rzeczą jest to, że żyjemy w świecie, w którym bardzo dużo czasu spędzamy w budynku, czyli nie mamy dostępu do naturalnego światła. Jeżeli mamy dostępu do naturalnego światła, nie jesteśmy w stanie produkować witaminy D, która jest skorelowana z masą czynników chorobotwórczych, masą czynników uszkodzeń więzadeł, ścięgien, mięśni itd., itd. Druga rzecz, Wi-Fi. Znalezione też publikacje liczne pojawiające się teraz w sieci, które pokazują i przedstawiają, że zbyt duże natężenie Wi-Fi powoduje wpływ odwodnienia powięzi w twoim ciele. Czyli jeżeli ty jesteś non-stop tak jakby wystawiony na promieniowanie z Wi-Fi, no to twoja powieść jest odwodniona. Powieść jest największą praktycznie tkanką w twoim ciele, która oprata każdy narząd w twoim ciele i jest przewodnikiem wody, energii, przewodnictwa nerwowego i tak dalej, i tak dalej. I teraz zaburzanie tego ma ogromny wpływ na to, jak ty ostatecznie się czujesz i czy możesz jakby doprowadzić do pojawienia się kontuzji i urazu. Nie bez przyczyny to też są sławne historie, że Robert Lewandowski śpi w pokoju, w którym nie ma telefonu, Wi-Fi, jest przyciemnione i tak dalej, bo to są rzeczy, o których my zapominamy na podstawowym poziomie, a są niesłychanie ważne. I teraz przechodząc do odpowiedzi bezpośrednio do twojego pytania, co taka osoba powinna robić, w jaki sposób ona powinna robić, moim zdaniem do około 12-13 roku życia, bo wtedy jest ten okres sensytywny, gdzie koordynacja jest rozwijana na bardzo wysokim poziomie i po przekroczeniu tego nie mamy już szansy na to, żeby rozwijać to w tak efektywny sposób. Do tego czasu powinna uprawiać jak najwięcej dyscyplin sportowych i robić to w formie niespecjalizacyjnej, ale w formie zabawy z elementami, tak? Czyli jeżeli idzie na koszykówkę, no to po prostu, żeby to były elementy gry w koszykówkę, a nie robienie treningu takiego, jak ty robisz na sali treningowej. I teraz też nauka jest jasna w tym, że to, że twoje dziecko od wieku 6 do 12 lat, ono będzie grało w koszykówkę, no to ono w wieku 18 lat będzie najlepszym koszykarzem w swoim roczniku. Zobacz, co się dzieje na Litwie, gdzie oni zmienili, i to jest bardzo, że od przedszkola już grają. I teraz wiemy o tym, że na przestrzeni lat poziom reprezentacji i poziom w ogóle gry i zawodników z Litwy, no dużo osób mówi, że spadł. I też jedną z rzeczy, tak w moim mniemaniu, jak patrzę i rozmawiam, też mamy zawodników z Litwy i tak dalej, to jest zbyt wczesna specjalizacja. Też ja widzę, jak ci zawodnicy przyjeżdżałem, że oni potrafią performować i grać w kosza, ale nie potrafią zrobić pompki, nie potrafią się podciągnąć, co jest elementarnym sposobem ruchu. Jest taka świetna książka, ona jest w języku angielskim, ale chciałbym ją tam pokazać w jakiś sposób. Możesz wrzucić, to ja w sensie wrzucę tę książkę. Tak, ona się nazywa, Michał, Smart Move. Dobra. Czyli to jest w języku angielskim i ona pokazuje, w jaki sposób twoje ciało funkcjonuje i kooperuje w trakcie ruchu względem bodźców zewnętrznych i adaptacji układu nerwowego. Czyli to, że my poprzez ruch poznajemy świat i rozwijamy nasz układ nerwowy i sprawiamy, że on jest o wiele bardziej efektywny. Świetna pozycja, to jest napisane w bardzo taki przystępny sposób dla każdej osoby. Nawet jeżeli jest tam troszeczkę gdzieś tam mowa o uchu wewnętrznym, jakieś zbudowane i tak dalej, to można przeskoczyć, ale jest wiele takich przykładów, dla każdego to trafi. Myślę, że w dzisiejszym czasie, nawet jak ktoś nie zna języka angielskiego i dostanie taką książkę w PDF, ja też ją kupiłem, to wrzuci sobie do translatora i wypluje
tam te 200 kilkadziesiąt stron w języku Można, polskim, więc to nie jest żadna można przeszkoda. Albo ChatGPT. użyć, nawet Tak, chyba nie, może nie w do, wersji Pro nawet, ale może się tak udać, jest. no. To są moje tak jakby poszlaki, czy też wskazówki do tego, żeby w jaki sposób trenować dzieci. Ja też samemu trenując młode grupy osób i mając gdzieś tam do czynienia, robię bardzo dużo przetoczeń, przewrotów, hula hop, basen, czyli rzeczy, które będą wpływały na szeroko pojęte rozwijanie jakości ruchu, bo też wiemy o tym i też już tutaj wspomnieliśmy na przykładzie właśnie Luka Doncicia czy Jamesa Hardena, że jeżeli ty jesteś dobrym moverem, czyli potrafisz dobrze się ruszać, to masz o wiele szansę na to, żeby rywalizować na najwyższym poziomie. Okej, czyli jakbym odczytywał to w ten sposób, bo nie wiem na ile obecnie w takich młodzieżowych dyscyplinach, powiedzmy posyłając dziecko w wieku 7, 8, 9 lat na piłkę nożną czy na koszykówkę, na ile są takie ogólnorozwojowe rzeczy, czy na przykład wysłałbyś powiedzmy bardziej dziecko na zajęcia z gimnastyki albo zajęcia takie koordynacyjne, ogólnorozwojowe, nie wiem, sztuki walki. Ja myślę, że właśnie elementy gimnastyczne są właśnie z tych względów bardzo ważne, no bo zobacz jak z procesu takiego embrionalnego do pozycji, w sensie też do wieku starczego i wzrastania, jest to, że ty wzrastasz od ziemi w górę, czyli na samym początku ty poznajesz świat poprzez obcowanie z podłożem, w którym się, czyli raczkujesz, obracasz się i tak dalej, i dopiero wstajesz. I teraz przez to nie jest jakby matka natura czy Bóg stworzył nas w ten sposób bardzo mądry, żebyśmy my pewne rzeczy poznawcze poznawali poprzez dotyk. Nie bez powodu jest też to, że jeżeli twoja mama cię przytuli, czy żona cię przytuli, twoje samopoczucie staje się lepsze. Jest to wynikiem hormonów, neurologii, fizjologii i podobnie jest w trakcie przetaczania się, przewracania, jakby obcowaniem z jakby podłożem. I te rzeczy w wieku młodym, właśnie w przedziale tam 8-12 lat, kiedy układ nerwowy dojrzewa, jest o wiele bardziej plastyczny, o wiele łatwiej jest kształtować te rzeczy. Dlatego to jest jakby najlepszy moment na to, żeby te rzeczy robić, bo one później zostają z tobą na całe życie. Wiemy o tym, mamy mnóstwo kolegów też jak gra, że czasami jedni są świetnie skoordynowani, a niektórzy wyglądają po prostu jak nie wiem, no Pinokio, tak? Albo jak to się mówi ładnie, słoń w składzie porcelany, tak? Więc to są rzeczy, które po prostu uczą twoje ciało poruszania się lepiej, bo ja uważam, że jeżeli jesteś w stanie poruszać się lepiej, jesteś w stanie nauczyć się robić to efektywniej. Jeżeli jesteś w stanie efektywniej się poruszać, to prawdopodobnie lepiej będziesz zarządzał swoim ciałem w jakiejkolwiek dyscyplinie sportowej, którą będziesz uprawiał. Więc to jest takie clue i to są takie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Ja uważam na przykład na przykładzie swojego syna, no on gra we wszystko, co chce, tak? Czyli on jest w stanie pograć w piłkę nożną, rzucić do kosza, on pójdzie na basen i jakby dużo osób mówi, o, on będzie pewnie grał w kosze. Nie będzie grał, będzie robił to, co będzie miał ochotę i jakby my dajemy mu możliwość tego, żeby on w szeroko pojętym sposób uprawiał jak najwięcej rzeczy. Miał chwilę zajawkę na to, żeby pograć w tenisa, okej, no to jedź na tenisa i on pod tym względem rozwija się koordynacyjnie. Nie chcę teraz mówić, czy on jest super rozwinięty, czy nie, bo to jest zawsze, wiem o tym z punktu rodzica subiektywne, tak, nasze dzieci zawsze są najlepsze i tak dalej, więc oczywiście w moim przypadku też tak jest, ale bez wątpienia patrząc na to, ja czysto jako praktyk, ale też osoba, która dużo jest takim, wiesz, no po prostu osobą, która czyta, szuka i stara się zdobywać informacje, to bez wątpienia jest to no, najlepsze po prostu połączenie. Czyli jakby specjalizację powinniśmy zaczynać w wieku 12-13 lat, a jeżeli mówimy o takim stricte treningu siłowym, który postrzegamy jako chodzenie na siłownię, w jakim wieku? Moim zdaniem nie ma magicznej linii czasowej, w której wiek 18 lat, no to ty wtedy powinieneś podnieść hantlę na przykład, albo założyć sztangę na plecy. Te wszystkie rzeczy, mity, które były związane, w sensie o których mówi cały świat, o tym, że
jak będziesz chodził na siłownię, nie urośniesz, albo jak będziesz chodził na siłownię, to będziesz miał gorszą postawę, albo jak będziesz chodził na siłownię, to specyficznie pod koszykówkę będziesz gorzej rzucał do kosza. Już dawno zostało obalone. Jedyną rzeczą jest to, jak ty to robisz. I to jest tak samo ze wszystkim. No jeżeli minimalna dawka pewnych rzeczy, jeżeli ty sobie zjesz na przykład McDonalda raz na miesiąc, to nic się nie stanie, ale jeżeli raz na miesiąc go nie zjesz, a wszystkie twoje posiłki będą w McDonaldzie, to istnieje duże ryzyko, że no niestety, ale już był taki eksperyment społeczny robiony, że twoje badania krwi będą w tragicznym stanie. Tak, wyniki badań krwi będą w twoim tragicznym stanie. Podobnie jest tutaj, czyli chodzi o metody, które ty użyjesz. Dla dziecka podpór do pompki jest treningiem siłowym. Krzesełko, które każdy z nas prawdopodobnie robił pod ścianą izometryczne, jest treningiem siłowym. Zwis na drążku jest treningiem siłowym. No i teraz w późniejszym etapie elementy treningu izometrycznego są najlepszymi sposobami ze względu na to, że one pozwalają ci w bezpieczny sposób ustawić ciało i spowodować, że twoje dziecko czy osoba młoda, która będzie trenowała, poczuje mięsień we właściwej pozycji biomechanicznej i anatomicznej, w której się znajduje, czyli te czucie kinestetyczne i koordynacyjne będzie poprawione. W kolejnych etapach elementy treningu, ja tak bardzo ładnie to mówię, kalistenika, tak, dokładnie, jest kolejnym elementem. Pompki, brzuszki, podciągnięcia, przysiady z własnym ciężarem ciała. I teraz wszystko chodzi o kontekst i perspektywę i wraz z rozwojem, jeżeli my będziemy dokładać pewne elementy, no to jest świetnym narzędziem. Na przykład dużo osób mało o tym wie, też rozmawialiśmy na ten temat, na przykład dwubój olimpijski. Każdy się kojarzy, wielki ciężar i tak dalej, ale paradoksalnie też jest bardzo duża praca przekrojowa, świetnie rozwija dziecko. Dziecko tak jakby musi wykonać bardzo ciężki ruch pod względem koordynacyjnym, bo dwubój, wiesz o tym, czy też elementy treningu olimpijskiego są bardzo ciężkie pod względem koordynacyjnym i twoje dziecko ucząc się tego bardzo mocno stymuluje twój układ nerwowy do pracy. I oczywiście ty nie musisz tego robić z sztangą 20-kilową, ty możesz to zrobić ze sztangą 5-kilową albo ze specjalnie przygotowaną sztangą drewnianą, która waży 200 gram. Tak? I dla dziecka będzie już to element treningu siłowego. Tak. I jest to zgodnie z zasadą Overload Principle, która ona też jakby krąży w świecie przygotowania fizycznego i w ogóle nauki o treningu siłowym, że progresywne przeciążanie organizmu, no to jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby dziecko miało przebiec maraton, tak? Jak ono sobie zrobi 2 sprinty, czy przebiegnie się tam, wiesz, pół kilometra, nic się nie stanie, ale jak będziesz kazał dziecku przebiec maraton, to prawdopodobnie istnieje duże szanse, że no, prawdopodobnie nie dobiegnie, bo się znudzi po 100 metrach. Więc i przestanie biec, ale no jakby rzeczywiście miałoby miejsce taka sytuacja, miejsce hipotetycznie. To tym sposobem myślę, że możemy przejść do naszego wątku związanego z atletyzmem, bo to był temat, który poruszaliśmy między sobą wielokrotnie. Interesuje mnie konkretnie, czym jest atletyzm w koszykówce, jakie są formy atletyzmu, bo kiedyś słyszałem takie pytanie, czy John Stockton był atletyczny. I też on miał swoją formę atletyzmu i też jest ten graf, który tutaj postaram się wrzucić, który analizowaliśmy razem, czyli te parametry Luki Doncicia i Jamesa Hardena w tym ośrodku w Atlancie, który bada to P3 Sport Science chyba na Instagramie. To jest Atlanta, to teraz wcześniej było właśnie Santa Barbara, nie? Okej. W sensie głównie jest Santa Barbara, nie? I teraz też się przynieśli, bo to jest w ogóle to samo miejsce, co ma Atlanta Hawks swój ośrodek, nie? Ale w Santa Barbara, nie? I oni tam przedstawili, jak umiejętności hamowania, czyli efektywnie zmiany kierunku Luki Doncicia i Jamesa Hardena są w tym 99,9 percentylu w porównaniu z innymi zawodnikami z NBA. To było akurat tutaj na grafie odniesienie do klasy, ale jakby to nie są zawodnicy, o których myślimy w pierwszej kolejności, kiedy myślimy o atletyzmie, a ich atletyzm, jedna z form atletyzmu pozwala im robić na boisku te rzeczy, które potrafią robić, te stepbacki, zmiany kierunku, mimo tego, że są zawodnikami, którzy czasami mają lekką nadwagę. No więc rozwiń proszę, czym jest atletyzm w koszykówce i jak my jako Polacy, Europejczycy, rasa kaukaska możemy
w jakikolwiek sposób rozwinąć ten atletyzm i czy możemy go rozwinąć? Ja myślę, że to też jest wieloaspektowe, ale postaram się to wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, bo to, że trening przygotowania fizycznego szeroko pojęty ma znaczenie w naszej dyscyplinie sportowej, jest niezaprzeczalny i on ma. Tylko chodzi o to, w jaki sposób na to patrzymy. Myślę, że są sporty, które 1:1 będą przekładały się względem tego, co robisz na siłowni, jakie masz wyniki. Dwie główne dyscypliny na samej górze to jest dwubój i to jest trójbój. To jest niezaprzeczalne. I nie ma tutaj jakiejkolwiek dyskusji. Trzecią dyscypliną, czy dyscyplinami sportowymi, które bym powiedział, jest lekka atletyka. Bo masz trenera głównego, tam masz technikę, którą nauczasz, nie masz taktyki, nie masz często kolegi z drużyny i masz przygotowanie fizyczne, czyli to, jak bardzo jesteś atletyczny. I reszta dyscyplin sportowych, czy to tenis, czy tam powiedzmy te gry 1-na-1, czy no, gry zespołowe, te zdolności fizyczne, one coraz bardziej się rozmywają i one są ważne, ale nie są w wielu przypadkach determinujące. I wiecie o tym sami, że tak jak wam wcześniej już powiedziałem, skills always beat strength. I to idealnie pasuje właśnie Luki Dończycia i do tego, o czym właśnie tutaj Michał wspomniałeś, o tych wykresach kinematycznych z platform dynamometrycznych i też systemu kamer do pomiarów biomechanicznych i tak jakby poruszania się. Więc musimy pamiętać, że mimo wszystko w koszykówce nie jesteś ty sam, jest jeszcze 4 kolegów obok ciebie, jest taktyka, jest technika i to są determinanty, które ostatecznie będą powodowały, że no, my mamy wygrać szansę mecz albo nie mamy. W sensie te szanse będą większe, bądź też będą mniejsze. I powiedzmy te przygotowanie fizyczne, ono leży u podstaw i bez tego to właśnie Tim Grover często wspominał o tym, że no nieważne jak dobrze grasz, ile rzucasz i tak dalej, ale jak siedzisz na ławce albo jesteś niezdrowy, to po prostu jesteś nic nie warty. No i to jest prawda, tak? Bo musisz być po prostu dostępny dla trenera, czyli być po prostu zdrowy do tego, żeby móc później wejść na boisko i rywalizować po prostu na tym boisku. Ale są pewne rzeczy, które my, czy też w mojej pracy będą tak zwanymi KPIs, czyli Key Performance Indicators. I teraz te Key Performance Indicators będą różne dla różnych dyscyplin sportowych. Czyli w hokeju to będzie co innego, w siatkówce będzie to co innego, w koszykówce będzie to co innego. Czym jest koszykówka? Koszykówka jest grą przyspieszeń i hamowań. Czyli my wiemy o tym, że to nawet nie jest top speed, bo jeżeli weźmiecie sobie Usaina Bolta, to on swój top speed osiąga na dystansie 40-70 metrów. Boisko do koszykówka ma 28 metrów, czyli prawdopodobnie jakby się Usain Bolt rozpędził na boisku do koszykówki, to nie osiągnie swojego top speeda. Więc, Tak, dlatego przepraszam, tylko wejdę w słowo. Pamiętam kiedyś takie było fajne porównanie, że wbrew pozorom Usain Bolt jest szybszy na 200 metrów niż na 100 metrów, bo ma jeszcze większej tego jakby możliwości rozpędzenia się. Dokładnie. I teraz tak samo jest u nas, że u nas o wiele większym determinantem jest to twoje przyspieszenie i wiecie, że macie też kolegów w drużynie, czy osoby, z którymi rywalizowaliście, że on jest wolny, ale potrafi cię za każdym razem minąć. I to jest między innymi wynikiem właśnie przyspieszeń i hamowań. Drugą, tak jakby kolejną rzeczą, to jest zdolność do zmiany kierunków poruszania się, bo koszykówka to jest gra, w której ty non-stop musisz zmieniać tempo poruszania się i zmieniać po prostu kierunki poruszania się. I teraz te dwie rzeczy są połączone między właśnie hamowaniem, bo żeby zmienić kierunek musisz wyhamować i musisz przyspieszyć. I teraz taka bardzo właśnie taka ciekawostka. Myślę, że tutaj akurat mogę o tym mówić, to nie jest tam żadną tajemnicą, bo minęło już kilka lat, ale też znamy się i to też jako ciekawostka. Na przykład Kuba Garbacz. Jak przychodził do Ostrowa, niesamowicie potrafił, w sensie on dalej potrafi to robić, skakać, niesamowity poziom skoczności, właśnie tego top speedu, siły i tak dalej.
Natomiast na przykład wiecie, jak biegacie linię, nie? I teraz dla mnie, jeżeli ktoś jest w stanie przebiec długość boiska z nawrotem 5 sekund, czyli biegniesz tam, czyli 10 sekund, biegniesz tam i z powrotem i to jest gdzieś poniżej 10 sekund, to oznacza, że jesteś w formie. I na przykład Kuba rozpoczynając treningi, on biegał około 10 sekund, pomimo tego, że był niesamowicie skoczny i niesamowicie silny. I teraz dało mi to do myślenia, że prawdopodobnie on może, i tutaj już trochę będę nachodził na ten temat, o którym powiedziałeś, może być trochę nie do końca wytrenowany pod względem zdolności do hamowania. Wiemy teraz o tym, że hamowanie no, jest jednym z najważniejszych predyktorów w koszykówce, bo od tego zależy, jak zrobisz daleki step back, jak zrobisz sidestep, jak zrobisz crossover, jakiś behind the back, double crossover, bo to wszystko jest na zasadzie non-stop hamowania, czyli po prostu patrząc, wchodząc tak jakby krok po kroku dalej, to jest czysta praca ekscentryczna mięśnia, czyli siła ekscentryczna twojego mięśnia. I teraz po aplikacji treningu siłowego ukierunkowany na tą zdolność, on był w stanie bez jakby drillowania i biegania tego, poprawić sobie o kilka setnych sekundy bieganie pomiędzy góra-dół. Tylko poprzez poprawienie tego indykatora. I teraz my, znając dyscyplinę sportową i wiedząc o tym, że dana dyscyplina cechuje się danymi rzeczami, możemy sobie w treningu dobierać takie parametry i takie ćwiczenia, które będą poprawiały te Key Performance Indicators. Wytrzymałość. Co jest waszym ulubionym drillem, wytrzymałością dla większości koszykarzy? Linie, tak? Jak macie stanąć i przebiegnąć linię, no to jakby każdy tam jest zawsze obrażony i nie chce tego biegać, ale prawdą jest tak, że na przykład dla mnie miernikiem jest to, czy ktoś jest w stanie przebiec 10 długości boiska. Wiecie o tym, że to jest ciul ciężkie, poniżej 60 sekund. Jak ktoś to będzie w stanie zrobić 5 razy z 2-minutową przerwą pomiędzy, to oznacza, że ta osoba dla mnie jest w shape'ie. Kolejną rzeczą, poziom tkanki tłuszczowej. Jeżeli koszykarz ma poniżej 10% tkanki tłuszczowej, to zdolności regeneracyjne są na wyższym poziomie, zdolność do szybkości kurczenia się włókien mięśniowych są o wiele na wyższym poziomie, bo słonka mielinowa nie ma tłuszczu, który zaburza proces kurczenia się i tak dalej, i tak dalej. I teraz na podstawie dyscyplin sportowej my sobie możemy wyselekcjonować właśnie te indykatory w danym sporcie. I teraz jakby już stricte nachodząc, czy też odpowiadając na wasze pytanie, prawdą jest, że Luka Doncic i James Harden mają największe zdolności do hamowania. Czyli twoim zadaniem, jak grasz w ataku, to jest to, żeby zrobić sobie jak największą przestrzeń między jedną a drugą osobą, a obrońcy jest to, żeby ta przestrzeń była jak najmniejsza. No i teraz przez to, że ty masz dużą zdolność do hamowania, czyli robisz to szybko, twój step back jest szybki i długi, no to możesz sobie zrobić więcej pozycji do tego, żeby oddać rzut. Oczywiście też niezaprzeczalne jest to, że zdolności koordynacyjne, technika też ma tu ogromne znaczenie, bo po prostu oni mają skilla, tak? I to jest po prostu coś, co jest, wydaje mi się, jedną z najważniejszych rzeczy, ale niezaprzeczalnie mają ogromne zdolności do kreowania po prostu hamowania, które możemy ćwiczyć. To jest prosta rzecz. Sami wiecie, niejednokrotnie robiliście ze mną przysiady w tempie 4-0x0, no to jest jedna z pochodnych, które kształtuje u ciebie właśnie zdolność do lepszego hamowania. Później będziemy robić to z większym obciążeniem trochę szybciej, później jest jakieś elementy na przykład treningu z flywheelem i na końcu tak jakby w mojej gdzieś tam gradacji, progresji będą te ćwiczenia, o których rozmawialiśmy, czyli te drop catche na przykład z gumami, tak? Czyli mamy jakieś tam spektrum, dzięki któremu możecie zbudować i wytrenować sobie zdolności do hamowania i prawdą jest, bo to jest też taki gorący, tak jak wspomniałem, to jest gorący temat. Ostatnio powstała taka publikacja naukowa, hamowanie jako nowa potencjalna szczepionka przeciwko kontuzjom, tak? I tam jest szereg opracowań, to jest bardzo szeroka metaanaliza, która pokazuje korzyści w ogóle z treningu, kształtowania jakby treningu hamowania i jakie daje w ogóle w grach zespołowych.
Bardziej na zasadzie piłki nożnej, bo tam jest duża grupa badawcza, jeżeli chodzi o piłkarzy nożnych, ale u nich oczywiście też występuje to, tylko że przestrzeń jest o wiele większa, no bo boisko do piłki nożnej jest o wiele większe. To ja bym miał jeszcze pytania a propos atletyzmu. Na ile byś powiedział realistyczne jest właśnie, albo no jaki jest limit właśnie poprawy atletyzmu u zawodnika? Nawiązuję do tego, że jak byliśmy młodsi, pojawiały się takie specjalne programy dla skoczków, skacze jak Michael Jordan, jakieś tam takie, wiesz, programy 12-tygodniowe, tam było jakieś skakiwanie na krzesła, jakieś robienie tego różnego rodzaju wyskoków. Ja pamiętam, że nawet jakieś któryś z tych programów robiłem sobie w domu. I okej, powiedzmy, uważałem, że jako młody zawodnik jestem dość atletyczny, ale też jakby nigdy nie uważałem, jakby nie twierdziłem, że bo jeżeli będę ciężko pracował, to nagle będę skakał, nie wiem, jak Vince Carter czy ktoś taki. I właśnie no, na ile jesteś w stanie powiedzieć, bo to na pewno też dużo zależy od poziomu przygotowania, czy ten właśnie, czy zawodnik jest w formie, czy nie ma na przykład zbyt dużej tkanki tłuszczowej, ale przychodzi do ciebie zawodnik, który powiedzmy no, nigdy na poważnie nie traktował tego przygotowania fizycznego, robił tylko te jakieś tam powiedzmy obwody stacyjne, dawne, też stare, popularne sobie w klubie młodzieżowym i on przychodzi do ciebie wciąż jeszcze, nie wiem, powiedzmy ma 20 lat i chciałby się dowiedzieć, ile jest w stanie jeszcze wycisnąć z tego swojego organizmu. Czy jest to w ogóle do skalkulowania? Dodałbym do tego, jakie te przejawy atletyzmu, w sensie jakie formy atletyzmu są najważniejsze w koszykówce i jakie powiedzmy priorytetowo byś traktował, żeby wytrenować. No to powiedziałbym to, o czym wspomniałem, czyli zdolność do przyspieszenia i to wiemy doskonale, w jaki sposób to kształtować. Jest szereg narzędzi, które to robi, od rzeczy globalnych do rzeczy bardziej szczegółowych. Zdolności do hamowania, wytrzymałość jest też niesłychanie ważna, tylko paradoksalnie jest tak, że wytrzymałość jest najbardziej specyficzna, bo wiecie o tym, że możecie na przykład przejechać sobie 50 km na rowerze w niezłym tempie, a nie przełoży wam się to w ogóle na lepszą grę w koszykówkę, bo wytrzymałość jest po prostu bardzo specyficzna. Myślę, że ogólnie to też o tym ostatnio dużo myślałem, się nad tym zastanawiałem i o tym na przykład mówił właśnie Al Vermeil i on mówił the most important thing in basketball is be in shape, czyli po prostu musisz być w formie. No i rzeczywiście co to znaczy? No to znaczy dla mnie, że jesteś w stanie przebiec te 10 długości boiska w danym czasie. Jesteś w stanie wygenerować 6-7 tysięcy newtonów na platformach dynamometrycznych. Będziesz miał poniżej 10% tkanki tłuszczowej. Nie wiem do końca, czy counter movement i wysokość wyskoku będzie miała aż tak ogromne. Oczywiście to ma znaczenie, ale nie będzie aż tak dużym determinantem. Znaczy, będzie miało znaczenie, ale wiemy też o tym, że są zawodnicy, którzy skakują na, wiecie, wyborczą z dodatkiem i tak są po prostu dobrymi koszykarzami, bo po prostu mają bardzo wysokiego skilla, więc to są takie no, dla mnie najważniejsze rzeczy, na które ja bym zwracał uwagę. Myślę na przykład, pamiętacie też, to często się mówi, że biali nie potrafią skakać. No i jak to się ma na przykład do siatkarzy? I dlaczego tak jest? Jest coś takiego w nauce, nie wiem czy znacie to takie określenie, to się nazywa SAID Principle, czyli adaptacja organizmu do specyficznego bodźca treningowego. Czyli jeżeli, to teraz bardzo uproszczam, jak chcesz lepiej rzucać do kosza, no to nie pójdziesz strzelać piłką do bramki, tak, i grać w piłkę nożną, tylko będziesz rzucał do kosza. Czyli jeżeli ty chcesz biegać szybciej, no to po prostu musisz biegać i starać się robić te sprinty. Oczywiście koszykówka przez to, że ona jest też silnie stresogenna, to co już ustaliliśmy pod względem neurologicznym, metabolicznym, ona paradoksalnie powoduje, że nasz organizm znajduje się w stanie walki i przetrwania po jednostce treningowej czy po meczu, czyli ty po prostu nie masz najlepszych warunków do tego, żeby poprawiać pewne parametry, bo wiemy o tym, że na przykład kształtowanie szybkości wymaga od ciebie no, wypoczęcia układu nerwowego.
I na przykład ja w zeszłym roku pracowałem z dużą grupą lekkoatletów, sprinterów, gdzie jak namacalnie było widać fluktuacje, czyli oni na przykład wracali po zawodach i w poniedziałek na platformach dynamometrycznych skakali 50 centymetrów, a w sobotę tuż przed zawodami w tym samym tygodniu skakali 65. No to ja nie mam wpływu na to, że w tydzień poprawię komuś o 15 centymetrów wyskoku, tylko to pokazuje, jak układ nerwowy determinuje to, jaki mamy poziom wydajności sportowej. I jednocześnie to nam pokazuje, jak ważne jest zarządzanie po prostu stresem treningowym. Uważam, że przy odpowiednim trenowaniu, na odpowiednim oczywiście wieku, bo to też jeżeli weźmiemy, wiecie, no pół żartem, pół serio, Michał się nie obraża, ja będę teraz Michała Chylińskiego i będę chciał, żeby wsadzał do kosza, no to istnieje prawdopodobieństwo, że może nam się to nie udać. Ale jeżeli ja wezmę sobie, wiecie, no młodego chłopaka, który ma 19 lat, on jest w ogóle, nie ma zero doświadczenia treningowego, tak jak Tomek wspomniał, robił te obwody stacyjne cały czas w piwnicy u kolegi, no to z taką osobą ona jest o wiele lepsza do wymodelowania i my możemy naprawdę wyhypować bardzo dużo. Nie możemy zapominać o warunkach genetycznych, bo też istnieje takie powiedzenie, że jeżeli chcesz zostać najlepszym sprinterem na świecie, musisz wybrać sobie dobrych rodziców. No i tu jest rzeczywiście dużo prawdy, no bo długość ścięgna nie jest zależna od nas. To, jak jest zbudowany mięsień, nie jest do końca od nas zależne. Oczywiście my możemy w pewien sposób robić pewien make-up włókien mięśniowych, czyli powodować, że poprzez trening możemy powodować, że te włókna, które są bardziej wolno kurczliwe, one będą bardziej zachowywały się jak szybko kurczliwe, ale nigdy nie będą szybko kurczliwe. Natomiast vice versa, poprzez trening, my możemy z każdego sprintera zrobić maratończyka, ale nie z każdego maratończyka sprintera. I to jest właśnie uwarunkowane i bardzo mocno ugruntowane, jeżeli chodzi o no, ten powiedzmy czynnik genetyczny. Natomiast z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia uważam, że ma ogromne znaczenie i możemy bardzo mocno wyśrubować wiele rzeczy. Ja znam też wiele historii takich, że sami jesteście doskonałym przykładem tego i sami możecie być wizytówką tego stwierdzenia, że dobrze przepracowane lato czy dobrze prowadzony trening sportowy może Wam pomóc niesłychanie w budowaniu później tego, w sensie w budowaniu no, tego, co się dzieje w po prostu sezonie i jak się czujecie w sezonie. Na pewno tak, ja bym jeszcze tylko dodał, że właśnie umiejętność takiego mądrego pracowania w wakacje to nie jest tak, jak rozmawialiśmy wcześniej o tych natychmiastowych efektach, nie jest tak, że ty przepracujesz jedno lato i nagle będziesz po prostu już gotowym zawodnikiem, wszystko będzie ok, bo też jakby musimy pamiętać o tym, że możesz poświęcić jedno lato, żeby na przykład zbudować sobie tę jakby no powiedzmy bazę fizyczną, żeby się przygotować, wejść na wyższy poziom tego przygotowania fizycznego, no ale też raczej będzie prawie, że niemożliwe połączenie tego z maksymalnym wysiłkiem koszykarskim przez 3 miesiące, no bo tak jak mówisz, o tym dozowaniu tego obciążenia, że nie możesz być na maksa przez 3 miesiące i w jednym i w drugim. Więc jeżeli przykładowo pozytywem tego jest tak jak na przykład ty w ostatnich latach próbujesz nam wmawiać, jest planowanie sobie tego właśnie programu, powiedzmy obranie sobie 8 tygodni, 12 tygodni i przygotowanie sobie pod to tego właśnie programu przygotowania fizycznego. I to nie jest tak, że my przez ten jeden wakacje jesteśmy w stanie stać się gwiazdami koszykówki, ale wydaje mi się, że w jakiś sposób też ma potem wpływ na to, co robisz w trakcie sezonu. Bo jak już zrobiłeś takie, przepracowałeś tak świadomie te wakacje, to nagle sobie zdajesz sprawę, aha, to ile ja jeszcze rzeczy mogę robić w trakcie sezonu, jak mogę dalej nad tym pracować. I to jest taka w sumie samo napędzająca się maszyna, gdzie ty zaczynasz stawać się lepszym koszykarzem, podejmując, tak jak na początku rozmowy powiedziałeś, podjąłeś ten pierwszy krok i zdecydowałeś się wyjechać do Stanów. Podejmujesz ten pierwszy krok i decydujesz się świadomie przepracować ten okres letni. I to jest właśnie, wydaje mi się, że od tych takich świadomych decyzji się wszystko zaczyna, ale też wydaje mi się, że często, na przykład ja się bardzo śmieję, jak widzę historię aktorów. Jest jakiś aktor kina akcji, czy tam przygotowujący się do jakiejś roli, no i on opowiada, że to był naprawdę bardzo ciężki program, że całkowicie zmienił swój organizm i te 6 czy tam 8 tygodni przepracował z trenerem od przygotowania fizycznego i od takiego patyka nagle jest po prostu nowym Supermanem.
No i od razu wiesz, że jakby, że tam jest jeszcze drugie dno, o którym nikt nie chce mówić, czyli te Coś wspomaganie ekstra. się używkami i tak dalej. Ale mówiąc o tych właśnie przygotowaniach naszych, jako ci sportowcy z najwyższego poziomu, no my wiemy, jak tak naprawdę, ile czasu jest potrzebne, żeby poczuć na własnej skórze te zmiany, we własnym organizmie te zmiany, które zachodzą. I jaki to jest Bo- czasami taki no, długotrwały proces tego właśnie przebudowywania tkanek, pracowania nad czym, żeby pozbyć się nawet jakiegoś mankamentu. To, co ja chciałem powiedzieć o naszych off-seasonach, to było przed moim sezonem w Legii i przed sezonem w Niemczech, w MBC, bo to były te takie dwa okresy, kiedy mieliśmy kilka miesięcy z rzędu, żeby je przepracować naprawdę solidnie ciągiem. W Legii to był COVID chyba, nie? Po tym to było po z Le- covidowo? To po Legii Yy, był COVID przed MBC, okej. a Legia była po mojej kontuzji w Anwilu, gdzie grałem, dokończałem sezon. Ja Okej, wygrałem w trakcie pamiętam, sezonu okej. Tak, kontuzję. tak. Mhm. I w Anwilu skończyliśmy sezon w czerwcu i ja wtedy podpisałem kontrakt w Legii dopiero 1 listopada. Mieliśmy cały lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 4 miesiące ciągiem, które przepracowałem i potem zostałem królem strzelców w polskiej lidze. Wyjechałem do Niemiec i w pandemii zaczęliśmy trenować od marca, a sezon w Niemczech zaczynał się w listopadzie, a ja pojechałem do Niemiec dopiero we wrześniu, z tego co pamiętam, to było 6 miesięcy. I to był okres, kiedy my codziennie, znaczy trenowałem codziennie 5-6 razy w tygodniu, robiłem siłownię przez te 4 miesiące w jednym off-season, 5 miesięcy w drugim off-season. I to, co ja zaobserwowałem na sobie, pamiętam zwłaszcza w tym sezonie pierwszym w Niemczech, gdzie no, miałem kosmiczny sezon, po prostu czułem się jak gladiator i miałem chyba 22 punkty na mecz niemalże, to, że to przygotowanie fizyczne, które ja sobie wypracowałem na przestrzeni tych miesięcy, przełożyło się tak wymiernie na moje umiejętności koszykarskie, że rzeczy, które robiłem na boisku wcześniej, stały się dla mnie o tyle łatwiejsze, że każde zatrzymanie, powiedzmy, do rzutu, Koszykówka wejście stała pod się kosz, prostsza. no, że jakby moje ciało było w stanie wykonać dużo łatwiej wszystkie inne umiejętności i dawało mi nowe możliwości, powiedzmy, wjazdu na kontakcie, zderzenia się z obrońcami, takiego zatrzymania w pełnym biegu, zmiany kierunku. I to był przede wszystkim te dwa off-seasony pokazały mi, jak dużą magię może dać ta konsekwentna praca, kiedy przygotowujesz się, powiedzmy, we własnym zakresie. I rzadko kiedy my tak naprawdę mamy taki okres, nie? No bo to były dwa wyjątkowe wakacje, bo normalnie to jest 1,5-2 miesiące, co też jest dużym czasem, ale dlatego mówimy o tych zawodnikach NBA, którzy przychodzą transformację, nie? Te 4-5 miesięcy to jest kosmiczny ogrom czasu, który odpowiednio przepracowany może ci dać ogromny przeskok na wyższy poziom, co też miało miejsce w tamtych sytuacjach dla mnie. To jak wy macie kadry, no to tam tego przerwy, sami wiecie, nie, że czasami te planowanie to jest po prostu niesłychanie trudne, nie? Jeszcze do tego są jakieś obowiązki rodzinne, jakieś wesele, rodzinne uroczystości, no niejednokrotnie wciśnięcie później to w kalendarz, żeby gdzieś potrenować, to jest niesłychanie trudne. Prawdą jest, że ty przy dobrze przepracowanym off-season, i to też jest potwierdzone i mocno ugruntowane w nauce, jesteś w stanie poprawić swoje zdolności fizyczne około 30%. I jest to niezaprzeczalne. I to jest najlepszy moment na to, żeby tymi rzeczami się zająć. I teraz w sezonie to nie jest, dlatego też was zapytałem o to, bo tak samo jak w przypadku kontuzji, jak i poprawiania swoich zdolności fizycznych, no to nie, sezon nie jest najlepszym momentem do tego. Off-season daje ci bardzo dużą podstawę do tego, żeby lepiej, w cudzysłowie, wejść w sezon. Twoje zdolności organizmu do adaptacji do wysokich obciążeń wynikających z sezonu przechodziły płynniej, bo to wiadomo o tym, że my nie jesteśmy w stanie, jak jest objętość w off-season obcinana o 50-60%, bo normalnie trenujecie powiedzmy 8-10 razy w tygodniu, a w off-season robicie 4 siłownie i zrobicie sobie 2 razy powiedzmy koszykówkę czy 3 razy w tygodniu, no to i tak objętość jest obcięta o 50%, no to wejście w te pre-season jest takie bardziej smooth. Ono nie jest tak trudne. Drugą rzeczą jest to, że przez to, że ono nie jest aż tak trudne, regeneracja jest lepsza. I tym samym, jeżeli regeneracja jest lepsza,
istnieje o wiele mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji, albo ty jesteś w stanie efektywnie wykonywać swoje po prostu treningi, lepiej robić danego drilla, żeby on był szybszy, mocniejszy i tak dalej, i tak dalej. Więc to są te rzeczy, które pozwala ci robić, jakby daje ci off-season. Też jest masa publikacji o tym. Ja to gdzieś tam kiedyś wrzucałem, chyba czy się dzieliłem z tym, już nie pamiętam, gdzie nie jest to ważne, że zmniejsza to bardzo dużo, właśnie dobrze przepracowane lato zmniejsza ci ilość pojawiających się urazów. Taka ciekawostka, ostatnio słuchałem właśnie podcastu z jednym z trenerów. On wspomniał o tym i dał przykład Jasona Tatuma, że my zastanawiamy się, skąd się biorą kontuzje, staramy się tam znaleźć odpowiedzi na to i tak dalej, i tak dalej. I on powiedział, że era chicagowskich byków, a porównanie na przykład teraz Boston Celtics do tej drużyny, to drużyna chicagowskich byków przebiegała o połowę mniej, czyli miała o wiele mniej mil, o połowę mniej mil przebiegniętych niż Boston Celtics. I podał przykład Jasona Tatuma, który najpierw grał playoffy, w których zdobywał mistrzostwo, jechał tam, nie wiem, to były mistrzostwa świata czy igrzyska olimpijskie, później jechał znowu igrzyska, jechał później zaraz rozpoczynał tak naprawdę sezon i w sezonie praktycznie grał do samego końca w playoffach, nie? No i dochodzi do zerwania Achillesa. Więc to też są takie rzeczy, o których my po prostu zapominamy, bo tak naprawdę on nie ma możliwości trenowania. Czyli my często zapominamy o tym, że najważniejszym predyktorem wzrostu i superkompensacji i adaptacji twojego organizmu, odbudowy z nadwyżką jest odpoczynek. Nie stres, który nakłada. Stres powoduje właśnie cofanie się twojego organizmu, uszczerbek na twojego organizmu, a odpoczynek pozwala ci odbudowywać. Więc jeżeli my tylko nakładamy na siebie stres, nie mamy niestety szansy na to, żeby go odbudować z nadwyżką. No i w pewnym momencie dochodzi najnormalniej w świecie do uszkodzenia i kontuzji, więc to jest, no sami wiecie, wspomnieliście o tym i wiecie o tym, że jak gracie, jesteście w kadrze, no to nie ma czasu na to i to zarządzanie po prostu tym jest niesłychanie trudne, bo ty nie masz czasu na odpoczynek i teraz oczywiście próbujesz się naprawiać, to jest też moment na to, żeby gdzieś tam jakieś mikrourazy, przeciążenia się tym zająć, ale tak naprawdę tkanka mięśniowa potrzebuje około 6 tygodni na taką pełną przebudowę, ścięgno to jest od 12 do 18 tygodni, kość to jest 6-12 tygodni i tak możemy sobie każdą ze struktur wymieniać. No i teraz gdzie ty masz znaleźć te 12 tygodni, grając, kończąc na przykład tak, Michał, w zeszłym roku kończyłeś bardzo późno, graliście, no i teraz zaraz kończysz, masz chwilę przerwy, ile tam było, 2 tygodnie i była kadra, coś w tym stylu, tak, czy tam 3 tygodnie i była kadra, jedziesz na kadrę, no i wiadomo, że na kadrze no musisz po prostu dostarczać i produkować, a nie zajmować się swoim ciałem i sami też wiecie, że to, co też ty, Tomek, wspomniałeś przed momentem, jest masa rzeczy, którą jakby jak już wchodzisz w to, a dobra, poprawię rotację w biodrach, a dobra, tu mnie kolano doskwiera, to jakieś specyficzne rozciąganie, a dobra, no to mam łydkę słabą, coś czuję, że nie jest na tyle elastyczna, to muszę zająć się łydką, a to, nie wiem, bolą mnie plecy, no to muszę wzmocnić pośladki i cały korpus, tak? No i takie to jest never ending story, nie? Więc Niekończący to się też proces. dokładnie tak, dokładnie tak. Dodałbym jeszcze tylko ciekawą rzecz, o której ty wspomniałeś a propos tego, że to tempo gry znacznie przyspieszyło na przestrzeni ostatnich tam powiedzmy 20-25 lat. Uważam, że to jest też ciekawy aspekt, biorąc pod uwagę to, jak się zaczyna powoli zmieniać też nawet mentalność u trenerów. Zaczyna się odchodzić od tych 2 treningów dziennie, bardziej się idzie w kierunku tego 1 treningu dziennie. Coraz większa jest właśnie świadomość o tej regeneracji i tak dalej, bo eksploatacja organizmu jest też znacznie wyższa, bo tempo gry jest wyższe. I ja się czasami śmieję, jak słyszę takich trenerów, którzy dawniej grali albo na poziomie tam juniorskim, czy nawet seniorskim i oni przez to, że kiedyś grali, to oni nagle są w stanie ci powiedzieć, no dobra, przecież jak ja grałem, to mieliśmy po 2 treningi dziennie w tejpach i my robiliśmy to, że my przecież byliśmy po 2,5 godziny na sali, a byliśmy w stanie grać, a wy narzekacie. Ja mówię,
wszystko super, tylko że wiesz, w dzisiejszej koszykówce, no to prawdopodobnie byś nie istniał, no bo byś nie był w stanie wytrzymać tego tempa gry, tak jak się wszystko zmienia, jak wzrósł poziom atletyzmu, ogólnie ten baseline atletyzmu na przestrzeni od rozgrywek juniorskich poprzez te właśnie rozgrywki seniorskie. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest taka ciekawa koncepcja i to cały czas to jest takie poznawanie się, jakby no poznawanie nowych trendów w koszykówce, poznawanie własnego organizmu, tak jak Ty wspomniałeś o tych poznawanie nowych wyników badań, które się pojawiają. I chciałbym ja tutaj taką może klamrą zamykającą, która też fajnie spija nam tą historię, wspomnieć o temacie, który bardzo mi się u Ciebie podoba, to jest ten temat Twoich takich letnich wypadów, które Ty sobie organizujesz, takich letnich staży, że mimo Twojej, można powiedzieć, Twojej pozycji, Twojego statusu, który w tym momencie masz, bo jesteś osobą, na pewno dla wielu osób jesteś osobą, mentorem, jakimś tam wyznacznikiem trendów, jeżeli chodzi o tą sferę przygotowania fizycznego w sporcie, szczególnie w koszykówce, a jednocześnie każdego roku, jak rozmawiamy, czy się widzimy na Get Better, Ty jesteś nam w stanie opowiedzieć, że spędziłeś 3 tygodnie, miesiąc w jakimś miejscu, ostatnio to były Stany Zjednoczone, siedzisz tam i sam też uaktualniasz swoją wiedzę, podglądasz jak ci twoi może, czy, nie wiem, czy znajomi, czy mentorzy, czy jakbyś ich tam nie nazwał, ludzie pracują z tymi sportowcami na najwyższym poziomie w różnych dziedzinach sportu, by cały czas, że tak powiem, no, wchodzić na ten wyższy poziom. I tutaj mam takie 2 pytania wobec tego. Pierwsze pytanie byłoby, jakby na ile, znaczy skąd w ogóle u Ciebie wzięła się ta mentalność tego ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, bo równie dobrze ktoś może powiedzieć, że robiłby to samo, ale to sobie będzie robił jakieś szkolenia online, będzie sobie czytał jakieś tam właśnie, wiesz, te periodyki, nie wiadomo co, jakieś najnowsze wyniki tych badań naukowych. W Twoim przypadku jest to właśnie takie te podjęcie decyzji, wyjazd gdzieś, też wiąże się to z rozłąką z rodziną i to byłoby takie mój pierwsze pytanie. A drugie pytanie to gdzie w związku z tym jest gdzieś tam ta Twoja meta docelowa? Jaki jest ten Twój cel w tym ciągłej takiej pogoni za tym pogłębianiem swojej wiedzy i wchodzeniu na wyższy poziom jako trener przygotowania fizycznego? Wiecie o tym, znamy się już trochę czasu i wiecie, że ja uważam, że jednym z jakby jednym z wybitniejszych osób, takie, które podziwiam i w ogóle podejścia, mentalności jest Kobe Bryant. I wiecie o tym doskonale i to jest wieloczynnikowe, wynika z tego, że ja byłem bardzo zafascynowany. To był jeden z takich sportowców, gdzie ja z ogromną przyjemnością oglądałem jego wywiady. To w jaki sposób on mówił o pewnych rzeczach, jak postrzegał pewne rzeczy, jakie miał pomysły na pewne rzeczy, jak on rozwiązywał pewne rzeczy i tak dalej. No i sami myślę, że tutaj też niejednokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, czy też widzieliśmy te jakieś tam zlepki wideo, czy wypowiedzi na ten temat. Z racji też tego, że no tak Tim Grover był jego trenerem, Kobe Bryanta i tak dalej, no to czerpiesz te wzorce i czerpiesz te rzeczy. Natomiast moja droga tak jakby życiowa, nie chcę tam mówić o tym, teraz jest, pewnie wiecie czy nie, jest popularne tam, że bieda to stan umysłu, tak? Tam gdzieś krąży to w sieci i ludzie się z tego tam hejtują i tak dalej. Ja jakby uważam że to jest też takie trochę wyssane i ludzie są mają różne sytuacje życiowe i do końca też tak nie jest, że możesz sobie coś afirmować i to przyjdzie, tak? No, No, bo ja nie będę sobie teraz... Stano to wyjaśnił dość dobrze w sumie w swoim materiale na kanale. Okej, o widzisz, no to ciekawe, będę musiał sobie to gdzieś tam, wiesz, zobaczyć, tak? I nie chcę się użalać, czy ja miałem ciężką drogę, czy nie miałem, ale musiałem marzyć, i tak bym to powiedział, i musiałem zrobić jakiś krok. I to jest jedna rzecz, dlaczego tak jest. Drugą rzeczą jest to, że Kobe Bryant mówił, że ja nie wiem, gdzie jest mój szczyt, ale chcę siedzieć przy jednym stoliku z najlepszymi. Tam, gdzie siedzi Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan i tak dalej. I moja mentalność jest podobna. Ja chcę siedzieć przy jednym stoliku z najlepszymi osobami na świecie, po to, żeby móc z nimi prowadzić wszelkiego rodzaju konwersacje i rozmowy, po to, żeby być lepszy, a ostatecznie jak przyjedziesz do mnie ty, Tomek, czy przyjedziesz ty do mnie, Michał, i będziecie mieli jakąś sytuację, to ja będę miał realne szanse na to, żeby wam pomóc. Bo takie jest moje zadanie, jakby życiowe, na to się zdecydowałem i to robię i
to mi w głównej mierze przyświeca. Są też różne etapy w życiu człowieka i moje też było tak, że czytałem tysiące książek, czytałem tysiące publikacji. Dzisiaj dalej to robię z racji tego ścieżki edukacyjnej, więc muszę to robić, ale teraz moja jakby największe źródło wiedzy to jest rozmowa z drugim człowiekiem i możliwość przebywania ze swoimi mentorami. I uważam, że posiadanie własnego mentora w danej dziedzinie czy w jakimś danym obszarze jest bardzo ważne, bo pomaga ci wystrzegać się danych błędów, pomaga ci obrać dany cel i tak dalej. I to są najważniejsze rzeczy. I na przykład to jest taka z ostatnich kilku lat. Ja ostatnio byłem zafascynowany właśnie pracą trzech rodzajów skurczów mięśniowych: ekscentrycznego, izometrycznego, koncentrycznego. Bardzo dużo szukałem. Są metody programowania tego, zarządzania tym i tak dalej. No i słuchałem sobie podcastów i trafiłem, że bardzo dużo osób wspominało o Benie Prentice, który jest osobą, która to robi, ale ona nigdzie nie publikuje, nigdzie nie pisze o tym i jest bardzo mało tak jakby wiedzy w ogóle związane z nim. No to zobaczyłem, że no jest możliwość odbycia z nim rozmowy, czy też odezwania się do niego. No i tak zrobiłem, że po prostu się do niego odezwałem, zapytałem się, czy mogę do niego przyjechać, to zrobiłem. No i w ten sposób zbudowaliśmy jakąś relację. I to jest osoba, która pracuje w hokeju, ona pracuje z najlepszymi hokeistami na świecie, czyli tak jak, nie wiem, Tim Grover miał Michaela Jordana, no to Prentice miał swojego najlepszego hokeistę na świecie, którego właśnie dzięki treningowi on przy odbieraniu tam najlepsze nagrody nie wiem, nie znam się do końca na hokeju, odbieraniu powiedział, że to właśnie dzięki niemu stał się tak bardzo dobrym hokeistą. No i przez to, że ja mam możliwość z nim rozmawiania i mogę do niego zadzwonić, rozmawiamy ze sobą, mogę do niego pojechać, no to jakby daje mi bardzo dużą wartość, bo mogę zadać pytania, takie, które no nie mógłbym słuchając podcastu czy czytając jakieś tam publikacji, no bo po prostu zostajesz sam z tym pytaniem, a ja mogę z nim obcować. I też przez to, że ja obcuję z takimi osobami, ja widzę, jak one się zachowują, jaki mają mindset, w jaki sposób podchodzą do danego tematu, jak podchodzą do danego sportowca, jak prowadzi trening, więc to są rzeczy, które ja dzięki przebywaniu i możliwości pozwalają mi na to, żeby wzrastać i też pokazują mi moje miejsce w szeregu. Bo ja też mam bardzo dużo pokory do tego. Ja wiem o tym, sami wiecie o tym, też jak często z Michałem gdzieś tam rozmawialiśmy. Ja mówię, ja nie wiem wszystkiego, ja nie mam ego i jakby ja nie znam odpowiedzi, ale nie będę udawał, że to znam, tylko postaram się dowiedzieć i wrócę z odpowiedzią do ciebie. A nie będę ci nawijał, w cudzysłowie, makaronu na uszy i okłamywał ciebie, że coś wiem po to, żeby pokazać, że jestem świetny, tylko ja nie wiem wszystkiego i nie ma osoby na świecie, która wie wszystko w tej pracy. Po prostu tak samo jak u was, każdy dzień jest kolejnym wyzwaniem i kolejną szansą na to, żeby stać się lepszym. Ja też podchodzę do tego w taki sposób, że ja wiem o tym, że nie jestem w stanie wiedzieć wszystkiego, ale chcę być jak najlepszy i chcę doskonalić się, żeby stać się jak najlepszym. Czyli po prostu to jest takie troszeczkę moje alter ego. Nie zostałem koszykarzem, no to chcę być najlepszym koszykarzem w tym, co robię. Rozumiecie, o co chodzi? Więc oczywiście pewnie nigdy to się nie stanie, bo też jakby powiedziałem o tym, że nie ma zawodów najlepszego trenera przygotowania fizycznego, ale chcę mieć poczucie, że robiąc to, co robię, zrobiłem tyle, ile mogłem w danym miejscu i czasie i z czerpania tego. Więc jakby ja mam ogromną przyjemność z tego, jakby no, jeżdżenia i możliwości. Jedynie wakacje to jest taki moment, gdzie ja mogę to zrobić, no bo wiecie, w sezonie nie ma na to czasu. Często też jest tak, że to jest planowane cały rok pod to, żeby tam jakoś to sobie ułożyć. Tutaj jest wyjazd, jest później Get Better, są jakieś zobowiązania, jest klub, więc w ten sposób to wygląda i też jestem niesłychanie wdzięczny właśnie Benowi, bo bardzo dużo mnie nauczył, w ogóle zmienił mój sposób patrzenia na pewne rzeczy. Jest niesłychanie też dobrą osobą, chętną w ogóle do pomocy i do dzielenia się tego. Dzięki niemu też miałem możliwość zobaczenia i pracowania też z najlepszymi hokeistami na świecie i zobaczenia, w jaki sposób to wygląda, jaka jest kultura, więc to są takie rzeczy, które nie przeczytasz w książce, nie przesłuchasz w podcaście, ani nie, no nie wiem, gdzieś tam nie zdobędziesz, tylko ja teraz czerpię z tego największe, tak jakby źródło, w ten sposób są czerpane moje źródła wiedzy na ten moment, tak? Czyli poprzez rozmowy z innymi osobami,
przebywanie, doświadczanie i po prostu bycie, co oczywiście nie czytam mniej niż kiedyś czytałem, bo kiedyś potrafiłem przeczytać kilka książek w ciągu miesiąca. Teraz najnormalniej w świecie robię tego mniej, bo jest masa innych obowiązków, ale też z racji tego, że no tak jak wspomniałem, staram się po prostu jak czegoś nie wiem, to co wam powiedziałem, szukanie u źródła. Nie na zasadzie, że patrzę, tylko okej, widzę, że ktoś to robi, skąd to jest i dobra, no to wtedy staram się, mówiąc brzydko, walić prosto na twarz danej osobie, która to wymyśliła, czy to zrobiła, a dlaczego to robisz, a po co to robisz, a czemu to używasz i tak dalej. Czyli to trochę też taki tutaj, może nie mam prawa się porównywać, ale tak jak Kobe Bryant mówił o tym, że on kradł różne movesy od różnych koszykarzy, że wziął od Michaela Jordana, tu od Bob Cousy, tutaj od Magica Johnsona, Juliusa Ervinga i tak dalej, no to ja też kradnę różne tam powiedzmy movesy z przygotowania fizycznego po to, żeby móc to po prostu aplikować w swoim środowisku. Tyle, więc takich jest motyw moich wyjazdów i chęci. Głód wiedzy, o tak. Dla mnie uniwersalna lekcja z tego jest taka, że jakby twoje podejście, ta śmiałość po prostu do tego, żeby odważyć się i spróbować znaleźć źródło i odezwać się do tych osób, bo myślę, że jest wiele osób, które powiedzmy zaczynają, są na początku drogi, nie mówię tylko o przygotowaniu fizycznym, ale jakiejkolwiek kariery i może nie mają na tyle odwagi, żeby spróbować uderzyć, tak jak ty uderzyłeś do Tima Grovera, czy uderzyć do bezpośrednio jakiejś osoby, która może im pomóc, a też twój przykład pokazuje, że takie osoby, które są jakimiś guru, one odzywają się z powrotem, nie? Że nie olewają osób, które są zaangażowane, które wyślą jakąś personalną wiadomość, tylko po prostu chcą też być mentorami dla takich osób. Wiesz co, Michał, na przykład to dwie rzeczy przy tym mi się nasuwają. Pierwsza, to właśnie też Kobe o tym mówił, tak? Reality of situation, czyli ja wiem jaka jest realna sytuacja i co się dzieje dookoła mnie. Ja nie jestem odklejony i chodzę głową w chmurach, tylko znam swoje miejsce w szeregu, mam świadomość, że nie wiem, bo ja myślę, że o wiele ważniejsze jest świadomość tego, czego nie umiesz, niż to, co umiesz. Bo jeżeli masz świadomość tego, że ty masz jakieś braki, to jest pierwszy krok do tego, że do rozpoczęcia zmiany, dzięki któremu możesz rozpocząć jakiś proces zmiany. A jeżeli tylko skupiasz się na tym, co potrafisz, no to wtedy, no niestety, ale na wierzch wychodzi twoje ego i ty sobie po prostu, wiesz, no najnormalniej w świecie skupiasz się na sobie, a zapominasz o tym, mówię tutaj oczywiście o swojej branży i o tym, co ja robię, na tym, na sobie po prostu, najnormalniej w sposób egoistyczny. Więc to jest bardzo ważną rzeczą i to jest coś, co daje bardzo dużą rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja też coś dostałem. Ja dostałem te rzeczy, ja mam świadomość. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, że to jest szczęście, ktoś może powiedzieć, nieważne jak to nazwiemy. Ja dostałem możliwość obcowania z tymi osobami i do mnie też się odzywają osoby i mam też jakby poczucie takiej misji, że może nie tyle, że ja muszę spłacić jakiś dług wobec, tak patrząc idealistycznie wobec świata, bo dostałem i tak dalej, ale mam poczucie, że ja też jestem paradoksalnie nauczycielem w obecności z wami, czyli ja też muszę was jakby edukować, mówić dlaczego to robisz, po co i tak dalej. Czasami w miły sposób, czasami w bardziej wyniosły, czasami niemiły, czasami trzeba powiedzieć coś, sami wiecie, że czasami trzeba tupnąć, albo czasami, no są różne języki komunikacji i tak samo dla innych osób. Ja nie mam problemów, tak jak wam powiedziałem, z dzieleniem się wiedzą, dopóki ktoś mnie po prostu nie okrada, bo też są takie sytuacje, że po prostu ludzie to przychodzili, okradali mnie, nie mówili o tym, że mają, to nie chodzi o to, że ktoś ma mówić, o mam to, dziękuję ci od ciebie i tak dalej, ale zwykłe tak samo jak ja tu mówię, czy w waszej opinii to, że ja wspominam o tych osobach umniejsza mojej osobie? Raczej nie, raczej tak nie jest, tak mi się bynajmniej wydaje. To jest raczej sytuacja tego, że pokazujesz, że skąd czerpiemy jakieś inspiracje i tak dalej.
co nie jest złe, a nie na zasadzie brania pod siebie i chowania tego do Tak. plecaka, nikomu nie oddam jak ten w epoce lodowcowej, ten co te żołędzie zbierał tam, nie, i wszystko pod siebie. Wiesz, no? Tak. Tak, tak, dokładnie, bo to jakby nie o to chodzi, a jakby mi zależy na tym i też jakby cały czas jestem w misji od tam kilkunastu lat, że chcę, żeby ta polska koszykówka była lepsza, żebyście wy byli zdrowsi, grali lepiej, grali w lepszych klubach i tak dalej, co też jest gdzieś tam idealistyczne, na pewno, na wielu wymiarach, ale na tym mi zależy, więc potrzebne jest to, żebym ja się dzielił tą swoją wiedzą, a nie po to, żeby trzymał to w swojej kieszeni, ale moim zdaniem jest do tego potrzebna duża świadomość własnej osoby, duża pokora, czasami u mnie też schowania tak jakby ego do kieszeni. Ja też często powtarzam, ja nie mam ego w kwestii. Jeżeli mam i też sami o tym wiecie, czasami są rzeczy, że nie wiem, no czasami macie takie pomysły i macie jakieś kompletnie niezgodne z evidence-based study, tak? Czyli to nie ma w ogóle żadnego podłoża naukowego, ale wy na przykład, nie wiem, lubicie zjesz sobie serniczek przed tym i potem gracie lepiej, to ja nie będę, ej kurde, nie jedz tego, bo to jest kupę cukru i będziesz ten, no bo jak ja ci to zabiorę, to prawdopodobnie no może być tak, że będziesz się o wiele gorzej czuł niż tak naprawdę jakie daje ci to wady, więc to też jest duża świadomość tego, A nie? mam a propos ego, bo nachodzi mi pytanie, jakby w tej całej sytuacji ostatnich 2 lat, gdzie powiedzmy w Stali było kilka kontuzji, jak ty podchodziłeś do tych głosów, które w jakiś sposób obwiniały ciebie i jak ty wewnętrznie, twój proces myślowy w związku z tymi kontuzjami, takiej powiedzmy wewnętrznej oceny tego, jaka była twój wpływ lub jego brak, lub co, czy ewentualnie coś mogłeś zrobić lepiej, jak to przebiegło, czy chcesz się podzielić? Więc tak, na pewno to pierwszy raz zetknąłem na jakiejś tam przestrzeni lat, to jest pierwszy raz, kiedy ja zetknąłem się z czymś takim, bo ja do tej pory nie miałem przez te tam 2 lata czy rok, nie miałem tylu kontuzji, ile miałem w poprzednich tam 10 latach. Więc suma tego była po prostu abstrakcyjna. I teraz wiecie, to skłamał, bym powiedział, miałem tam luz i tak dalej, bo to nie jest prawdą. Zawsze to dotyka. Jeżeli ty chcesz wnosić jakąś wartość i ty chcesz zajmujesz się czymś na poważnie i traktujesz to na poważnie, bo ja traktuję to na poważnie. To nie jest dla mnie przygoda, to nie jest jakiś tam chwilowy eksperyment, tylko to jest moje życie i bardzo duża część mojego życia. Oczywiście, że ja też nie jestem osobą, która nie bierze odpowiedzialności. Ja biorę odpowiedzialność i chcę ją brać jakby odpowiedzialność za to, co się dzieje, jeżeli mam rzeczywiście realny wpływ na to, ale jeżeli go nie mam, no to co musiałem sobie bardzo długo tłumaczyć, to nie mogę brać tej odpowiedzialności za to, co się dzieje. Zawsze takie sytuacje uczą wiele i mnie też nauczyły wiele. Oczywiście ja też robiłem research i to też jest tak, że rozmawiałem z różnymi osobami, pytałem się o wiele rzeczy, czy gdzieś jakby no pewne rzeczy, gdzieś jakaś sztuka i tak dalej. No ale jeżeli, tak jak rozmawialiśmy, jeżeli ktoś przyjeżdża i ktoś nie jest gotowy do tego, żeby performować na wysokim poziomie, ja oczywiście bardzo chcę pomóc. Bardzo. I to jest bez dwóch zdań drugiej osobie i to jest też moja praca, ale ja nie mam zbyt dużo narzędzi na to. Zdarzają się też jakby w pewnym momencie była już tak spirala nakręcona, że kiedy tam Mateusz Zemski łamał rękę, bo spadł na parkiet, to również była moja wina, więc na takie coś jakby ja nie mam odpowiedzi i no nie chcę wchodzić w ogóle w jakiekolwiek tam polemikę. Kolejną rzeczą jest to jakby czysty aspekt hejterstwa, z którym mam do czynienia. Wiecie, no jak siedzi gość, który nie ma zielonego pojęcia o tym i próbuje komentować albo daje abstrakcyjne przykłady, no to też nie jest żadna jakby partner dla mnie do rozmowy. Jest to na pewno niesłychana rzecz, w sensie bardzo trudna rzecz personalnie. Porównałbym to tak samo jak wy przegrywasz mecz albo nie trafiasz najważniejszego rzutu, to myślę, że to jest powiedzmy tam jakaś podobna skala i ty musisz z tym dealować, ale to też jest moja praca, że ja muszę umieć z tym dealować i też muszę mieć świadomość tego, że no niestety, no ja nie mam pełnej no po prostu wpływu na wszystko, co się dzieje i nie jest zawsze
tak jak też wspominałem, nie jest moją odpowiedzialnością 1:1, że jeżeli przegrywamy mecz, to jest moja wina. Albo jeżeli dzieje się kontuzja, to jest moja wina, bo okej, ja mogę zrobić najlepszy program przygotowania fizycznego, ale jeżeli ty będziesz grał na konsoli do 4 nad ranem, pił alkohol i przychodził na trening z croissantem i kawą albo pił kawę i robił to permanentnie przez jakiś okres czasu, no to gdzie jest twoja część odpowiedzialności za to? Ja nie mam na to wpływu, tak? Oczywiście to nie jest tak, że ja mówię, że takie osoby były, tylko jakby daję jakiś tam przykład do tego. Więc Przepraszam, Artur, tylko w ten sposób. wejdę ci w słowo. Fajną anegdotą wydaje mi się tutaj będzie. Pamiętam, jak byłem właśnie wtedy z tobą w Ostrowie i nie pamiętam już kogo to była kontuzja, ale to chyba była już kontuzja Davida, ta ostatnia z tamtego sezonu. Tak, tak. I pamiętam, że no już to był taki, powiedzmy, no potężny cios dla nas wszystkich, ale też przede wszystkim dla ciebie. I wiemy dobrze, jak wyglądało to zakulisowo, jest z tymi kontuzjami, że tam w międzyczasie było, nie wiem, na przykład no, złamanie nosa Nemiego, które też wiemy, że no, nie masz na No to tak. żadnego wpływu. Była kontuzja kolana Arunasa, który też dobrze wiemy, jakie tam było podłoże, jak to wyglądało tak naprawdę, no jego stan fizyczny wcześniej i też sama sytuacja, że no facet źle wylądował, bo wpadł za parkiet tam w jakieś, nie wiem, czy tam, nie pamiętam, czy to było czy w banner, czy w coś, bo poszedł jak szalony na jakiś blok w kontrataku. No i tutaj jakby wiesz, no nie ma to nic wspólnego z twoją pracą, ale pamiętam, że ja do ciebie podszedłem i cię zapytałem, że wiesz, jak ty się czujesz, że wiesz, że jak ty się masz. I wiesz, no po prostu wyszedłem, no bo znamy się i chciałem po prostu, wiesz, upewnić się, że z tobą wszystko w porządku i on mówi, powiedziałeś mi taką fajną rzecz. Dzięki wielkie Tomek, że się pytasz, doceniam to bardzo i może kiedyś sobie usiądziemy i sobie pogadamy, ale to nie jest ten moment, żeby, wiesz, żeby gadać na ten temat. Ja mam swoją pracę do wykonania, mam ludzi, którzy na mnie polegają, czyli tą całą drużynę, która jest i przygotowuje się, bo wtedy byliśmy już na tym etapie playoffów. Mam swoją pracę do wykonania, ale mam to, że mam świadomość, że ja z każdą z tych osób, jakby no tak teraz David się rozwalił, że ja mu pomogę i że z każdym z tych ludzi wiem, że ja wiem, jaką wykonałem pracę i że mogę z nim pogadać w 4 oczy. Że jakby, że to nie jest tak, że przez to, że ktoś złapał uraz, to ty w jakiś sposób, no nie wiem, no boisz się teraz z tą osobą rozmawiać, ty wiesz, jaką wykonałeś pracę, ty wiesz, że zrobiłeś wszystko w swojej mocy i to, co jakie do ciebie, jakie do ciebie należą te obowiązki i że w związku z tym ty nie masz problemu, żeby z którymkolwiek z nich pogadać w 4 oczy. I oni też mają tego świadomość i dlatego przykładowo, no nie wiem, no David jest osobą, która do tej pory z tobą pracuje w trakcie rehabilitacji, mimo że się teoretycznie uszkodził pod twoim okiem w Stali Ostrów. To też wydaje mi się, że jest najlepszym wyznacznikiem na to, Damian jak te Kulik, no relacje tak się naprawdę układają. właśnie to też była Dokładnie. jedną z rzeczy, ludzie tam właśnie, wiesz, osoby, które, ja nie chcę jakby mówić tutaj o obronie siebie, bo ja nie mam poczucia tego, że jakby to jest moja wina, że ktoś, wiecie o co chodzi, złamał rękę, albo złamał nos, albo się rozciął, tak? Tylko każda z tych osób, która doznała kontuzji, tak jak wspomniałeś, ona później chciała się rehabilitować ze mną, więc wy nie jesteście osobami, które, mówiąc po raz kolejny w młodzieżowym języku, jesteście bez bazy. Tak? Jeżeli wiedziałbyś o tym, Tomek, że ja zrobiłem ci krzywdę konkretnie, no to byś, wiedząc, co masz do stracenia, nigdy nie podjąłbyś pracy ze mną. I taka jest prawda. I oczywiście vice versa, bo ja, będąc na twoim miejscu, w ten sam sposób bym myślał. Więc jakby to są rzeczy, które no jakby, no nie mówi się o tym, ale jakby ja mega doświadczenie. Myślę, że bardzo dużo mnie to nauczyło. Zmieniło też perspektywę patrzenia na pewne rzeczy. Nauczyło mi wyznaczać też granice, bo to też jest umiejętność wyznaczania granicy, że nie mogę się godzić nie powinno się godzić na pewne rzeczy, albo powinno się mówić głośniej o pewnych rzeczach. Czyli uczy pewnej jakby asertywności w tej sytuacji i jakby nie brania odpowiedzialności, wiesz, za każdą sytuację, bo po prostu jakby emocjonalnie nie jesteś w stanie, no i mimo wszystko tego, że nawet w takich trudnych warunkach musisz być pro i musisz być mega profesjonalny i zostać tak jakby consistently, a nie i skupiać się jakby na tym, co masz, a nie tak jakby te złe rzeczy, które się wydarzyły, bo te złe rzeczy mogą cię na tyle przygnieść, że no nie będziesz w stanie jakby sobie z tym poradzić. By the way, ja
pamiętam to i jakby to też gdzieś tam w rozmowach takich kuluarowych i bardziej takich głębszych emocjonalnie, bardzo to doceniam, bo to też uważam, że to są takie, wiesz, rzeczy, mało kto potrafi coś takiego zrobić i jestem też bardzo Ci wdzięczny i bardzo Ci dziękuję. Pamiętam to, że to jest taki, wiesz, no, z drugiej strony na końcu jesteśmy ludźmi i ja tak z punktu takiego zwykłego człowieczeństwa to zapamiętałem, że utkwiło mi to w głowie i to takie było bardzo, bardzo miłe. Miłe to jest takie trywialne słowo, ale Ludzkie. ludzkie, Doceniasz to, tak, ludzkie, ludzkie. dokładnie, doceniam to, tak. To w związku z tym, co kończymy, ja muszę spadać. Tak. No, Dobra. zaraz zakończmy. W związku z tym miłym akcentem, tym pozytywnym akcentem, nazwijmy to, chcieliśmy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Artur, tak naprawdę mogliśmy tutaj siedzieć i nagrać 5-godzinny odcinek. Wydaje mi się, że już z Michałem z przyjemnością widzielibyśmy Cię w jakiejś kolejnej rozmowie. Na pewno nie za tydzień, ale z pewnością tych tematów jest Dziękuję, znacznie więcej. dziękuję. Dziękujemy za Twoją otwartość, dziękujemy za Twój profesjonalizm, dziękujemy chyba za tą relację, którą udało nam się zbudować przez te wszystkie lata. My, wydaje mi się, zarówno i Michał, jak i ja podpisujemy się obiema rękoma pod współpracę z Tobą, bo pomogłeś nam, wyciągałeś nas z niemałych parapatów w naszej karierze, a jednocześnie jakby mamy tą relację, która wychodzi poza to boisko koszykówki i poza siłownię. Jesteśmy To jest na najważniejsze. telefon To cały jest- czas w tak, kontakcie tak. przez cały rok, więc ja ze swojej strony dziękuję Ci bardzo, a dla naszych słuchaczy dzięki, że jesteście z nami i widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dzięki, Artur, do zobaczenia. Dziękuję.